Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Żuraw z kanału żuraw.pl i witam na sesji Earthdowna 4. edycji, gdzie będziemy rozgrywać drugą przygodę z dodatku Legendy Barsavii Haven, czyli przyczółek, i ze mną są dzisiaj moi wspaniali gracze i zacznę od Lenki z ekipy RPGówka i właścicielki fanpage'a RPGowa Lenka. Siemka, cześć wszystkim. Później jest Jasmet z Zębatki RPG i cosplayerka z Jasmet Zone. Cześć, witamy. Cześć, cześć. I na końcu jest Bleddyn. Cześć. Który... Bez kanału. Tak, Bleddyn bez kanału, który grał z nami raz w Cthulhu. Tak, występował w Tajemnicy Czarnego Sarkofagu i raz też w Earthdownie. Przynajmniej trochę niewyraźnie, ale Hilarek, ale o co chodzi z tym niewyraźnie? Tak, będzie grane pen and paper w postaci Earthdowna 4. edycji. Prawda. Proszę. Tak, dokładnie. Mam taki sam podręcznik w wersji limitowanej. Tak, dzisiaj będziemy grać w Earthdown. Przyczółek. Po 10-leciach słabo udokumentowanych wykopalisk i niezliczonych zgonów, troll o imieniu Torgak wyrzeźbił mały zakątek Parlind, zamieniając go w osadę przyczółek. Zaprojektował go jako placówkę i punkt zbiórki dla poszukiwaczy przygód, którzy chcą sprawdzić swoje szczęście w ruinach. Działające przedsiębiorstwa zapewniły również, że Torgak otrzymywał procent od każdego udanego przedsięwzięcia w Parlind. Wkrótce przyczółek stał się tętniącą życiem społecznością wypełnioną stałym strumieniem adeptów, którzy chcieli się wzbogacić. W pozostałej części Barsavii narody odbudowywały się, zawierano sojusze i toczono wojny. Podczas gdy wiele państw interesowało się tym, co zawierały ruiny, przyczółek pozostawał niezależny i prosperował. W ciągu ostatniej dekady populacja wzrosła ponad dwukrotnie, do około 2500 dawców imion. Te szorstkie typy z pogranicza wcisnęły się w mury przyczółka, pozostawiając tylko najbardziej zdesperowanych, którzy chcieli rozbić obóz w cieniu Parlind. Tam, gdzie Barsavia jest światem oswojonym, Parlind pozostaje dziką bestią. W przygranicznym mieście przyczółek rozpoczął się renesans. Nie sztuki, nauki, ani nie religii, ale przygody. Artefakty zostały wydobyte z ruin Parlind, co skłoniło adeptów ze wszystkich zakątków Barsavii do wlania się do miasta, w nadziei na dokonanie kolejnego odkrycia. Niektórzy adepci byli wspierani przez bogatych mecenasów, przyszli przygotowani na niebezpieczeństwa, na jakie mogą się natknąć w ruinach starożytnego miasta. Inni przybywają tu w poszukiwaniu sławy i chwały, mając tylko na plecach ubrania i broń przy pasie. Aby zwiększyć swoje szanse na przeżycie, większość adeptów decyduje się na współpracę z innymi. Doprowadziło to do powstania w przyczółku 5 gildii, które od tego czasu całkiem dobrze prosperują. Oczywiście wszystko pod nadzorem burmistrza Torgaka. Tak się składa. Chcąc nie chcąc, każdy z was w jakiś sposób musiało mieć styczność z gildiami. Nie da się w sumie na dłuższą metę funkcjonować w przyczółku bez współpracy na krótką bądź dłuższą metę z którejś z gildii. Zazwyczaj część bardziej niezależnych adeptów, która nie chce się wiązać tylko z jedną z nich, współpracuje co i rusz, czy to z mecenasami w repozytorium, czy z mocarnym ramieniem rezydującym w twierdzy Trójzębu. Także i wam zdarzało się wykonać jakąś mniejszą lub większą robotę na terenie przyczółka we współpracy z przedstawicielami różnych gildii. Takoż też stało się dzisiaj, kiedy umówiliście się na spotkanie w niespokojnym trollu. Jednym z kilku prosperujących przybytków rozrywkowych i takich, w których można sobie odpocząć, zjeść i napić się czegoś przyzwoitego, nie zarobiwszy kosy pod żebro, jak na przykład w wielu przybytkach w niesławnym mieście Kratas. Tutaj także umówiliście się na spotkanie z kobietą o imieniu Drusilla, która, jak niosła wieść, szukała kogoś, kto pomoże jej w pewnej sprawie. Tak więc wkraczacie do zatłoczonej jak zwykle karczmy, gdzie już z drzwi widzicie krzątającą się za kontuarem trollicę Tylię, onegdaj adeptkę sztuki czarodziejskiej, a dzisiaj przede wszystkim barmankę i właścicielkę niespokojnego trolla. Chciałbym w tym miejscu, żebyście pokrótce opisali i przedstawili swoje postaci.
Fyrik. Prawie zacznę. Zacznijmy od Fyrika. Dobrze, no więc mój kolega jest ponad 2-metrowym obsydianinem. Raczej wydaje mi się, że tak z twarzy to klimatem daje takie namaste. Wydaje mi się taką dosyć delikatną duszą. Nie wiem, na ile już mieliśmy okazję się poznać, nie? I na ile to już można poczuć, chociaż jest takim, no wiadomo, sporym kolesiem, że tak to określę, którego może nie chcielibyście spotkać w ciemnej alejce, ale generalnie nosi się dosyć delikatnie, swoją szatę podróżną, kapelusz, który dostosowuje wielkość do głowy i tak. I co? No i jest iluzjonistą. Przyjazna dusza. Chociaż tak nie do końca zawsze wie, jak się zachować. Trikelu. Tricket tak wszedł do tej karczmy, od razu podkulił ogon i nawet chwycił go w swoją prawą rękę, bo jeszcze nie daj Bóg jakieś nieboskie stworzenie mu na ten ogon nadepchnie i będzie kryja. A nikt nie chciałby chryi już od razu na początku. Trikel łuskę ma niebieską, pysk ma dość długi, oczy ma wąskie, dość żółte, z oczywiście pionowymi źrenicami. Nosi się dość ekstrawagancko. Ma taką nawet, powiedzmy, że bieda szlachecką szatę. Jest to oczywiście jak najbardziej strój podróżny, ale dołożył wielu starań, żeby to nie był po prostu zwykły strój podróżny, tylko to było ozdobione, wymuskane i wycacane. Tylko jak się przyjrzeć, to jednak dalej jest gorszej jakości materiał. Brązowa kamizela, długa szata koloru takiego jasnej cegły i do tego jeszcze przepasana chustą ciemnoczerwoną w talii. Talia oczywiście bardzo wąska, ponieważ jak na jaszczuroludzia przystało, ma bardzo dziwną figurę dla wielu humanoidów. Jest bardzo wąski w jednym miejscu, bardzo szeroki w innym miejscu, ogólnie wielkie nie, 1,70 m. Łuskowate stworzenie, jak się rozejrzał, stawił nos, poniuchał, pokiwał głową, mlapnął niezadowolenie. Po chwili namierzył wielkiego kamola przy barze i stwierdził, okej, dobra, to chyba jest ten kamol, który jest bardziej przyjazny niż reszta kamoli, więc się taktycznie przeteleportował koło niego. Póki co bez swojego stworzenia, ale wiecie, że jest władcą zwierząt. Seprisie. No nic, Sepris szedł dosyć zamaszystym krokiem, od razu spoglądając na bywalców tej karczmy. Gdy ktoś spojrzy w jego kierunku, czasami możliwe, że źle spojrzy, więc może można by go wyzwać na pojedynek, ponieważ jest młodym, skorym, dobitkim orkiem, czarnymi włosami doczesanymi do tyłu, związanymi w węzeł. Nosi się generalnie w ciemne skóry, skórznię ma nabitą ćwiekami, a jakby tą ponury, w kontrakcie do tego ponurego stroju jest jego barwy błękitna i płaszcz, który ma zawsze zarzucony na plecy. Więc on tak z uśmiechem na ustach się rozgląda, jak widzi, że nikt nie jest skory, jednak spojrzy w tym kierunku i każdy zajęty jest sobą, no to wraca z kręgiem w kierunku baru, od razu krzycząc do barmanki: ej, 3 piwa! Tylia na wasz... Bo nie wyłapałam tego z opisu. Co jestem? Czym jesteś z rasy? Nie wyłapałam? Orkiem. Okej, dobra, drużyna 3 wysokich typów. Nice. Na okrzyk Seprisa Tylia tylko podniosła rękę w geście przyjęcia zamówienia. Skinieniem głowy wskazała wam kierunek na pewną odosobnioną jakby lożę od części głównej sali, gdzie tylko z głębi jakby pomieszczenia widzicie zarysy jakiejś postaci, która siedzi przy stoliku. Ja się udaję w tym kierunku, już go nie trzeba powtarzać. No my się znamy, zakładam, nie? Chyba tak. Okej. No, to jest mała wiocha mimo wszystko. Kiedy podchodzicie do stolika, widzicie, że siedzi przy nim ludzka kobieta, czarnowłosa, o włosach spływających do ramion, ubrana w dosyć znoszone, skórzane ubrania, na które narzucone ma równie znoszony płaszcz z łusek espagry, który zapewne czasy świetności ma już dawno za sobą. Siedzi przy stoliku z dosyć ponurym wyrazem twarzy. Widzicie, oprócz noszonych ubrań rzuca się w oczy dosyć dobrze wyeksponowany, umieszczony w prostej pochwie długi sztylet, który ewidentnie sugeruje, że kobieta nie jest zupełnie bezbronna. Kiedy podchodzicie do stolika, jej ponura mina przybiera wyraz nieco wymuszonego uśmiechu i gestem ręki zapraszającym sugeruje wam, żebyście usiedli.
Oczywiście ork oznajmia ten uśmiech ze swojej strony bardzo szczery i niewymuszony. Skrank to sobie w ogóle odsunął krzesło i tak nonszalancko opadł sobie, jak na mości szlachcica przystało. I jakimś cudem ogon uniknął twardego zderzenia z oparciem, tylko wślizgnął się w dziurę pewnie specjalnie przygotowaną dla istot zawierających ogony. I tak, jeżeli już mamy kufle, to jeszcze zniósł ten kufel zadowolony. O, mości panienko, rozchmurzymy się. Na pewno nie jest aż tak źle, jak pani myśli. Ja myślę, że jak Fyrik tutaj usiadł do stołu, to on tak bezceremonialnie padł na to krzesło czy ławę, co tam było, tak, że cała reszta odrobinę podskoczyła. Dla ważących kilkaset kilogramów obsydian są przygotowane specjalne jakby takie pniaki po prostu, kloce drewna. Myślę, że tak. Bo żadna ława Ale ani żadne pewnie krzesło by nie powoli. wytrzymało waszego ciężaru, więc... To prawda. Zapominam o tych 400 kilogramach czasem. Kobieta przygląda wam się uważnie z takim trochę krzywym uśmieszkiem na twarzy, taksując was wzrokiem. Doszły mnie słuchy, że szukacie zajęcia i ponoć jesteście całkiem skuteczni, jeżeli się czegoś podejmiecie. No, na co nasi narzekali ostatnim razem. Szukamy problemu, który da się rozwiązać. Jesteśmy bardzo dobrzy w rozwiązywaniu problemów. Doskonale. Otóż mam pewien problem, który przydałoby się, żeby ktoś rozwiązał, ponieważ sama aktualnie nie mogę się tym zająć, a poza tym nie bardzo mogę z różnych względów. Proszę mówić. Po to tu jesteśmy. Tak, ogon jaszczura zafalował to w lewo, to w prawo. Mówcie mi, Drusilla. Jeszcze? Chciałeś coś powiedzieć o Obsydianinie? Nie, przeszła chwila. I tak, Fyrik. Znaczy, on się tak nie śmieje. Jak załapał, co tutaj czas się przedstawiać. Fyrik. Kobieta poczekała, aż kelnerka postawi wam kufle i pójdzie z powrotem na salę obsługiwać dalszą część gości. Hałas tutaj jest dosyć spory o tej porze dnia. Pełno tutaj jest dawców imion wszelkiej maści, którzy zachowują się dosyć głośno i hałaśliwie. Jedni grają w jakieś gry hazardowe, inni po prostu prowadzą ożywione rozmowy albo spożywają w milczeniu swoje posiłki. Ale też w takich lożach jak ta jest nieco więcej prywatności. Jak się zapatrujecie na poszukiwanie zaginionych osób? No, to brzmi jak problem, który da się rozwiązać. Zwykle osoba, która zaginęła, gdzieś jeszcze występuje. Dodajmy okoliczności, w których zaginęła i twój problem, plus to jaka jest gratyfikacja za to. I nie widzimy problemu w tego, żeby to zrobić. Musimy wszystkie elementy dodać do siebie. Znajdziemy tą osobę albo jej pozostałości. W każdym razie wykonamy pracę. Drusilla tak się krzywi na to wspomnienie o pozostałościach i tak spogląda na ciebie. Oj, ty żartownisiu. I mówi, wolałabym jednak bardziej optymistyczne rozwiązanie niż tylko szukanie szczątków. No to może zacznijmy od początku. Tak, zacznijmy od początku. Kim jest ta osoba, jak zaginęła, gdzie zwykle bywa? Kim jest dla ciebie? Zginęła moja ciotka, przyszywana ciotka, żeby być dokładniejszym w swoich słowach. Na imię ma Zemma Cade. I na co dzień pomieszkiwała w jałmużnie Gerlen, czyli przytułku dla biedniejszych mieszkańców przyczółka. Niestety jakiś tydzień temu słuch o niej zaginął. Belaron, dyrektor przyczółka, nic nie wie na ten temat, chociaż wydaje mi się, że coś kręci. I nikt nie wie, co się z nią stało. Pytałam Tyli, tutaj kiwnęła głową w kierunku krzątającej się za kontuarem barmanki, bo Zemma czasami przychodziła tutaj co zjeść i wypić, kiedy zarobiła sobie parę srebrników, dorabiając u kuratorów, u mecenasów w repozytorium, ale też jej dawno nie widziała. Martwię się o nią. To już starsza kobieta, ma problemy z biodrem. Wolałabym, żeby nic jej się nie stało. Jest w sumie jedyną bliską mi osobą. Żuraw, powtórz proszę nazwę przytułku. Jałmużna Gerlen. A jak dawno temu zniknęła? Tydzień temu. Jeżeli chodzi o kwestię wynagrodzenia, to jestem w stanie zapłacić po 100 sztuk srebra na głowę każdemu z was. Jeżeli dowiecie się, gdzie zniknęła, co się z nią stało, a jeżeli jeszcze przyprowadzicie ją całą i zdrową, to dorzucę jeszcze jakąś premię. A wiesz ty może, gdzie ostatnio pracowała? U kogo? Jedna praca, jaką mogło się podjąć z chorym biodrem, było przepisywanie i katalogowanie dokumentów w repozytorium u mecenasów.
ale nie była to to była coś w rodzaju dorywczej pracy, ponieważ biodro na tyle jej dokuczało, że czasami nie mogła się poświęcić pracy i przebywała w przytułku. Niestety nie widzieli jej od kilku dobrych dni ani w jałmużnie, ani w repozytorium. Sama bym się tym zajęła, ale mam pewne obowiązki narzucone przez mojego pracodawcę, którymi muszę się zająć, więc potrzebuję podwykonawców. A słyszałam, że jesteście nie najgorsi. To się da, jak najbardziej. Przyczółek też nie jest duży. Gdzie mogła się podziać? Wyjść za niego? No chyba aż tak szalona nie jest. Przyczółek nie jest duży, to prawda, ale to też nie jest najbezpieczniejsze miasteczko na świecie. Zdarzają się tu różne rzeczy, a krącenie się po zmroku po różnych zaułkach może być niebezpieczne. Zresztą, komu ja to mówię, chyba dobrze o tym wiecie sami. No, oczywiście, że tak. No ekipa, to jeszcze raz trzeba będzie zerknąć na ten przytułek i może do mecenasów zejść i zapytać, kto ostatnio ją widział, gdzie poszła i jakoś tak zawłączyć dobry nos. A, jeszcze jedno. Jeżeli się czegoś dowiecie, spotkamy się tutaj pojutrze, o tej samej porze. Zanim znikniesz, czy masz może coś, co do niej należało? Zemma nie była majętnym dawcą imion. Jeżeli coś posiadała, to zostało w przyczółku. Możecie tam pójść i porozmawiać z Beleronem. Nie powinien stwarzać problemów. Niestety nie mam nic, co by mogło należeć do niej. Dobrze, dobrze. Ale jedna sprawa. Wolałabym, żebyście nie bawili się w podnajmowanie kolejnych podwykonawców do tego zadania. Liczę na pewnego rodzaju dyskrecję z waszej strony. Czemu? Mam swoje powody. To zaczyna być interesujące. Ale To dlaczego byliśmy z dyskrecją? że nikt ma nie wiedzieć, że zaginęła? Albo, Nawet- że jej szukamy? Nawet nie to. Wolałabym, żeby moja osoba nie była powiązywana z Zemmą. Albo też, żebyście nie chwalili się, że ze mną współpracujecie. Powtórz mi raz jeszcze jej imię, jak możesz? Drusilla. Może zaczniemy od Willow, tak? Jak wyglądała? Starsza kobieta, Kto ładnie rysuje? po 50, ubierała się raczej w szaro-brunatne stroje. Utykała na jedną nogę z powodu chorego biodra. On był adeptem? Nie, Znaczy jest, czy jest adeptem? nie, jest zwykłą... Wybacz, że użyłem czasu przeszłego, czasu przeszłego. Nie jest. Nie, jest zwykłą dawczynią imion. Nie każdy musi być adeptem, żeby A być dla pytałeś kogoś... może już o Torgaka już, czy czasami nie znaleźli jej ciała gdzieś? Torgaka? No, jego ludzi. No Nie, bo wątpię, mistrza żeby w to- sensie. Torgak, z tego co mi wiadomo, niespecjalnie przejmuje się losami najbiedniejszych w przyczółku, ale może faktycznie pójdę do straży miejskiej i Bo zapytam się, czy jest nikim ważnym, jak mówisz. No czy może dla was, dla Torgaka, dla przyczółka nie jest specjalnie kimś ważnym, ale dla mnie jest kimś ważnym. No ja rozumiem, ale generalnie nie jest adeptem, ani nikim ważnym. Jak de facto, żeby jak to ewentualnie coś się stało, to raczej przypadek powinien być. Tak? Nawet Czy się jeżeli to... mylę? Czy się mylę? Albo wskazał pazurem na kobietę. Ktoś ciebie próbuje zastraszyć. Mnie? Czy masz jakieś ważniejsze osoby w twoim życiu, którymi można by próbować cię szantażować? Czy to najbliższa osoba, którą ktoś mógłby chcieć zrobić jej krzywdę, żeby cię szantażować? A czemu uważasz, Fyriku, że ktoś chciałby mnie szantażować? No, Wydaje skoro się mówisz, tajemnicze. żeby jej nie Zadaję wiązać z pytania. tobą, to jest to w twoim interesie. A ktoś może właśnie chcieć ją użyć przeciwko tobie. O tobie też niewiele wiemy. Na pewno niewiele wiecie, ale w sumie nie jest to istotne dla tego zadania. Wątpię, żeby ktoś wiedział o moich powiązaniach z Zemmą, ale możliwe, że się temu bliżej przyjrzę. Jeszcze jedno. Co znaczy przyszywana ciotka? No, To wy znaczy, to że- w tych wielkich kamyczkach to nie wiecie, ale generalnie inne rasy to są tak z krwi od siebie. Matka daje krew córce i tak dalej, a przyszywana to jest ta osoba, co nie ma wspólnej krwi, tylko jest przygarnięta o tak, pod opiekę bardziej. O, twój towarzysz całkiem Interesujące. zgrabnie to wyjaśnił, tak. Przyszywana to takie powiedzenie, taka metafora na osobę, z którą nie mam więzów krwi, natomiast jest bliska mojemu sercu. Ale do brzegu, jak to mówią nad wężową rzeką. Czy przyjmujecie moją ofertę? Bierzemy. Krank zdecydował za waszą trójkę, przepraszam. To srebrników nie śmierdzi. No zdecydowanie. Lepsze niż 30. Lecimy. To do zobaczenia pojutrze.
To mówiąc... Ja rzucam jeszcze uśmiech nienaodchłonnym i chciałbym, jeśli mogę oczywiście, użyć umiejętności konwersacja, bo dosyć rozmawialiśmy, więc czy ewentualnie po tej rozmowie mimo wszystko nastawienie do mnie przynajmniej nie polepszyło się. Nie? Rzuć. Zaryzykuję. O stopień trudności będzie 9. Czyli trudność 9, dobra. O proszę, jeden dodatkowy sukces. Czyli nastawienie o 1 stopień w górę się powiększy. Więc tak. Polepsza. Więc kobieta wstaje, uśmiechając się do was tak troszkę jakby z przekąsem, ale kiedy przechodzi koło ciebie Seprisie, to muska w taki nieznaczny sposób twoje ramię ubraną w skórzaną rękawiczkę dłonią i znika i powoli tak między gośćmi lawirując idzie w kierunku wyjścia. Uwielbiam robić sobie przyjaciół w tym przyczółku. Przyjaciele, dobra rzecz. No dobra, to pijemy piwo. Dobra rzecz, panie Kamolu. Tak wszyscy uważają. To chyba by się zgadzało, prawda? Statystycznie. Tak. Pijemy piwo i może od tego przytułku zacząć? Zobaczyć co tam? Co ludzie o niej mówią? Jak to takie miejsce dla biednych, to ludzie gadają. To chodźmy do tej jałmużny. Dobry pomysł. Skrank dokończył chłeptać piwo. Nie mam zielonego pojęcia, jak wyglądają kufle dla istot o długich pyskach. Jest to coś, co chciałabym usłyszeć od ciebie, Żura. Jak to wygląda? Kufel dla istoty o długim pysku. Dostaję słomkę, kurde. Tak. Piwo przez słomkę, daj spokój. Ale to po prostu wiesz, wsadzasz wiesz, w kufel pyski, robisz ten, zasysasz. Fluk, tak? Na jeden raz cały To kufel. jest fantazy. Pij i nie marudź. Tak. Dobra. I zakręcił się jeszcze w koło i pewnie ruszyli całą trójką, co jakiś czas zwalniając, co by obsydianin za nimi nadążył. Jestem za to z pewnością wdzięczny. Trickel to generalnie przy tobie to bardziej trochę jak taki pies. To odejdzie na trochę, coś obejrzy, coś zerknie, coś kogoś zagada, to wróci do ciebie i podąża dalej z tobą. Tak jest, to tu, to tam. Nie, wróć. Czyli rozumiem, że jednak w pierwszej kolejności tu udajecie się do jałmużny Garland, tak? To jest ten przytułek, tak? Tak, to Tak. jest ten przytułek. O, tak, to tam. Najwygodniej szukać zaginionej osoby w jej własnym domu. Jakieś tam fanty miało zostać po niej, nie? Więc zobaczymy co to. Nawet jej ubrania czy coś. Jałmużna Garland to dosyć ponuro wyglądający budynek osadzony pod północno-wschodnią częścią murów oddzielających ruiny miasta Parlind od przyczółka. Piętrowy budynek, swoje jakby lepsze czasy, pamiętający dawno temu, czy tam już mający dawno za sobą, nad drzwiami prowadzącymi do przytułka, skrzypiąc na delikatnym wietrze, wisi stary drewniany szyld, gdzie już trochę wyblaknięty napis głosi właśnie Jałmużna Garland. Garland, pasja ogniska domowego, pasja opieki zdrowotnej potrzebujących, prowadzona przez Belarona, głosiciela Garland, który stosunkowo niedawno, przed kilkoma miesiącami przybył do przyczółka i został dyrektorem tego miejsca po poprzedniej zarządczyni, która zniknęła w tajemniczych okolicznościach. Przynajmniej tak głosiła plotka. Nikt nie wiedział, co się stało z poprzednią dyrektorką. Ale generalnie powiedz, bo to jest przytułek dla osób dorosłych. Jest środek dnia, każdy gdzieś krąży, więc podejrzewam, że bramy są raczej otwarte. Jak tutaj z ruchem osób, dawców imion? Czy jest dużo osób, czy raczej niewiele? To jest taka biedniejsza część, biedniejsza dzielnica przyczółka i nie ma tu za wiele w tej chwili dawców imion. Większość jednak skupiona jest w okolicach centrum przyczółka, w okolicach ściany map, targowiska i lokali oraz przedstawicielstw poszczególnych gildii. Tutaj, jeżeli ktoś tutaj przebywa, to raczej przemieszczający się niespokojnie, biedniejsi dawcy imion szukający zajęcia, szukający czegoś do sprzedania, do jedzenia po Czyli jakby nie ma załukach. ruchu na ganku tego obiektu. Nie. Jest raczej chętnie. Jest tu raczej właśnie tak smętnie, jest tu raczej tak dość ponuro. A jest tam coś na zewnątrz? Nie, kiedy podchodzicie uliczką powoli do wejścia, wygląda na to, że nikt tutaj
nie na schodach czy przy wejściu nie przybywa. Może w środku są jacyś podopieczni, może jest i Belaron, jacyś podopieczni przytułku. No tu naciskam klamkę, a jeżeli nie jest otwarte, to wchodzę. Zbliżasz się do drzwi, już masz naciskać klamkę, kiedy te roztwierają się na oścież i wpada na ciebie z pełnym rozpędem wielgachna postać. Zderzasz się, masz wrażenie jakby z kamienną ścianą i chciałbym... Dobrze, zostaje za mnie na Shopsidim. Znaczy, i chciałbym, może żebyś... ja mam dość refleksu, żeby cię wyciągnąć z tego Albo zderzenia. może ja mam dość refleksu, żeby Chciałbym, żebyś rzucił na Dexterity z trudnością 6. Czy jeśli mu się nie uda, mogę ewentualnie próbować go wyciągać? No, porażka. Porażka. No to jeżeli możesz go próbować złapać, żeby nie zleciał ze schodów. Kogo? Aha, nie. No. Łapcie mnie. Z trudnością 6. W sensie D6? Nie. Nie, w sensie jak tam klikniesz na Dexterity, żeby to stopień ST tam musisz trudność 6 wpisać w okienko. Nie, voilà. A nie, moment, 4. Nie myślałam, że to 13. No to nie, no to... Ja myślę, że jak go złapałem, nie złapałeś? Złapałeś? Nie złapałem. Nie. Wymsknął mi się. Okej, to ogólnie ja nie wiem, czy jest sens, żebym rzucał, bo ja sobie wyobrażam to tak, że jak po prostu, w sensie jakoś tak po prostu logicznym dla mnie jest, że z tym jego opóźnionym refleksem, to jak upadniesz, to on wtedy podniesie w ogóle ręce, że załapie, że ty w ogóle upadałeś, nie? Żeby Tak właściwie to wygląda tak, że Sepris zderzasz się z kimś znacznie większym od ciebie, po prostu odbijasz się od niego, tracisz równowagę i lądując na tyłku staczasz się po schodach i po prostu zatrzymujesz się na nogach kroczącego za tobą Ferika, który tak się opierasz o niego, tak się spoglądasz w górę, a Ferik tak z góry tak się do ciebie patrzy zaciekawionym wzrokiem. Patrzę na niego, kurde. Znaczy Soniusa, co to było? W drzwiach pojawia się ogromna postać ponad 2-metrowego, potężnego, barczystego trolla w barwach najsilniejszego ramienia, czy jednej z 5 wielkich gildii. Przyczółka, który tak się spogląda na was groźnie. Jak nie umiesz chodzić, to się nie wpychaj. Wychodzący mają pierwszeństwo. Co tu robi wielka gildia w takim smutnym miejscu? Chwila, czego czasami nie kojarzę? Ja go znam przecież. Tak, Z pierwszej przygody. Tak, kojarzysz. Dobra, już nie przypomina sobie, to Sepris jestem przecież, kurde. Uratowałem wam dupę. To jeden z pacjentów? On troll tak postąpił 2 kroki, schodząc 2 schodki w dół, tak się spogląda na Seprisa. Ha! A kogoż to moje oczy widzą? Wyszczekany ork! I tak wyciąga do ciebie rękę. To chwytam ją, żeby wstać w końcu. On cię tak podnosi jednym... Lękę. I co to za niesłuchanie gadających skrangów, halo? No dużo gadasz. Za dużo? Czy za mało? Jak pytałem go za rękę, jak mi pomaga wstać, to się pytam, co tu w ogóle robi. Pamiętasz starego Egila? Pamiętasz, widzę pamięć. No widzę, że szwędasz się w nowym towarzystwie, a co z poprzednimi się stało? No, wymiękli. Wiesz, mieli dość swojego... 12 kufli piwa nie są w stanie w ciągu doby wypichleć. Piwa, jasne, po prostu pewnie mieli dość twojego mamlania ozorem. Ja nie wiem, jak ciebie twoi wytrzymują. Jestem Egil. Tutaj zwraca się do Trickela i do Ferika, wyciągając po kolei członek najsilniejszego ramienia. Byłem w tym zapyziałym przytułku, żeby dowiedzieć się, co się stało z moim byłym, dawnym kolegą z gildii, który był ich podopiecznym. Skrank tak złapał w obie ręce jego dłoń, ale tak podniósł pysk zdziwiony. O, to drugi podopieczny im zniknął. Jak to się robi ciekawe. Jak drugi Bo my też szukamy jednej podopiecznej, tylko kobiety. A ty szukasz mężczyzny, więc zakładam, że to nie jest ta sama osoba. Chociaż u nas to się czasami zdarza. Szukam jednego z jego pobratymców. Pokazał na Seprisa. Na imię ma Heurus. Jest weteranem naszej gildii. Stracił rękę i od tego czasu nie mógł już pełnić służby w naszej organizacji, więc zorganizowali... Mieszkał tutaj w przyczółku i imał się jakichś prostych... Mieszkał w przytułku, imał się prostych prac. Dobra, to tak z głupia zapytam, czy to jest podobna sytuacja, jak poprzednio mieliśmy. No, to myślę na głos, nie? Żeby nie było. A kto z innej gildii tu jeszcze może był? Nikogo nie widziałem. A czemu pytasz?
Bo coś tu mi śmierci, że znowu kilka osób zaginie i tu są powiązani z waszymi gildiami pewno. Tak jak poprzednim razem. Codziennie ktoś ginie albo zagina. Niby tak, a niby nie. Dobra, to się zobaczy. Tak jak szukacie... Że jak znajdziemy waszego kolesia, to jakaś premia od was nam skapnie. Jak znajdziesz mego przyjaciela Heurusa, to przede wszystkim chciałbym, żebyś odzyskał jego pierścień. O ile jeżeli żyje, to Heurusa razem z jego pierścieniem, ale jeżeli... Ale pierścień ważniejszy, okej. Rozumiem cię. Doskonale. Troll tak wzdycha i tak podchodzi do Trickela i do Seprisa. Kładzie wam tak ręce na ramionach, tak się spogląda na was. Współczuję wam. Jak coś, to możecie przyjść do... W sensie, że jesteśmy w kompanii z naszym obsydianiem? Nam współczujesz? Nie, myślę, że współczuję nam osobę, z którą będziemy zaraz gadać. Aha. A co z nim nie tak? On tak tylko spogląda się na waszą trójkę, tak kręci głową. Jak coś, to przyjdźcie do twierdzy Trójzębu. Dobra, Co? ale jeśli nie powiedziałeś nam, czy czymś charakterystyczny, jakiś charakterystyczny ten pierścień jest, czy wygląda jak każda błyskotka, którą znajdziemy na bazarze? Pierścień Heurusa miał 3 kamyczki. Głównym był rubin i obok niego były 2 szmaragdy. Jak coś takiego znajdziecie, to przynieście to do nas, ale wolałbym, żebyście przyprowadzili Heurusa razem z pierścieniem. Wiadomo, staramy się. Pokazał Czy na to jest drzwi. zwykły pierścień, czy wątkowy? Nie twój zasmarkany interes. A czy było powiedziane, jakiej rasy jest ten Heurus? Ork, tak Ork. jak nasz. Jak Sepris, czyli ja. Jeszcze Jaszczur pokazał na Seprisa, a podobny chociaż do niego? Brzydszy. To trudne. Pomijając brak ręki, to jak brat bliźniak. Okej. No cóż, stereotypy. No kompania, idziemy. Paszcze. Dobra, proszę. Flicker przodem. Ej! Fyrik przodem. W razie czego, ja z O. boku. Ściana przodem, bardzo dobrze. Pierwsze, Niech co i tak się... będzie. Pierwsze, co się- Zaczekajcie. Tak, żeby nie było, mój Sepris jest fechmistrzem, więc trochę tej obłady ma i charyzmy. Więc pierwsze, co się rzuca w nozdrza po wejściu przez drzwi frontowe budynku, to zapach. Dosyć specyficzny zapach nędzy, biedy, problemów z higieną i być może zaniedbanych pomieszczeń. Później rzuca wam się w oczy duży, dosyć obskurny pokój wspólny, przez który przebiegają 3 długie stoły, w większości opuszczone, a z tyłu gdzieś pomieszczenia para orków to wchodzi, to wychodzi z jakichś drzwi pewnie prowadzących na zaplecze. Dobiega was stamtąd, przebijając się niemrawo przez ten duszący zapach. Jakieś tam nutki czegoś gotowanego, pewnie równie paskudnego jak pozostałe części tego miejsca. Teraz musicie swoimi tokenami się niestety przemieścić. Rozumiem, że bardzo ciemno w tym miejscu. No i gdzieś ty poszedł, że nie za mną. Kurde, co Jak to to jest? idzie? No gdzieś tu Tak pokój. szybko biegać. Biegniemy. Schody Czy mieliście za przed mistrzem sobą. gry, czy za wami? No ja próbowałem wejść po tych schodach, ale nie działa coś tam. Nie no, drzwi wam ale powinny być otwarte już. A po to są schody, ja myślałam, że to jakiś zawalony murek A jest. teraz są otwarte. No ja tam nie szedłem, myślałem, że to jest pies mapy. A jak się nazywa ten dyrektor tego przybytku? Bo nie pamiętam. Belaron. No co zapiszę. Znajdujące się po prawej stronie schody prowadzą gdzieś na wyższe piętro. Garstka siedzących przy stołach dawców imion, w większości bardzo nędznie ubranych i nędznie wyglądających, patrzy na was dość jednocześnie ciekawskim, a z drugiej strony lekko zaniepokojonym spojrzeniem. Gdzie znajdziemy Belarona? Z kuchni akurat wychodzi orkowa kobieta i zniosąc jakieś miski z parującą potrawką, którą stawia przed wynędzniałymi dawcami imion na stole i tak bierze się pod boki. A wy to do kto i do kogo i w jakiej sprawie? Do Belarona. Zapytać o parę rzeczy. A to proszę tu poczekać, ja się spytam, czy Belaron ma dla was czas. Daję srebrną monetę. Ona tak bierze tą srebrną monetę, Za fatygę. gryzie ją, tak sprawdza jej, wiesz, autentyczność, pociera o wybrudzony fartuch i chowa gdzieś tam w kieszonkę. I potem biegnie na górę i nie ma ją dłuższą chwilę. Wraca w towarzystwie mężczyzny, człowieka
w średnim wieku, ubranego w proste, niewyszukane szaty, który spogląda na was też takim lekko zaniepokojonym spojrzeniem, taksując was wzrokiem od stóp do głów na Garlen. Witam serdecznie, Belaron. Zapis szarego potoka. Zarządzam aktualnie tym miejscem. W czym mogę pomóc? Trickel, parę pytań mamy. Czy możemy pogadać w miejscu, gdzie nie będzie nas nic słyszeć? Ależ proszę, zapraszam na górę w takim razie. Oczywiście ty nas masz słyszeć. Chodzi o takie miejsce, gdzie my się wzajemnie będziemy słyszeć, ale ktoś z zewnątrz nie będzie słyszał. Ach, te obsydiany. No, chciał być precyzyjny, no. Tak. Detale są ważne. To ważne w konwersacji. W każdym razie pewnie człowiek idzie po schodach, to Trickel idzie za nim, machając ogonem to na prawo, to na lewo, w sposób falujący. Dla niektórych ludzi być może nawet hipnotyczny. Proszę za mną, mówi. I prowadzi was na górę po schodach, gdzie widzicie, że cały budynek tego przytułka nie jest jakimś specjalnie wyszukanym i dobrze jakby zadbanym miejscem. Widać, że ząb czasu raczej mocno go nadgryzł i przydałby mu się w wielu miejscach gruntowny remont, jakieś zadbanie. Jeżeli ciężko powiedzieć, czy utrzymuje się tylko z datków, jakichś dobrych dusz, które chcą wspomagać to miejsce, czy z jakiejś pracy podopiecznych, czy z jakichś funduszy, nie wiem, jakichkolwiek. Jeżeli są najwyraźniej Torgak i jego administracja raczej skąpią miejsca, nie miejsca, tylko kasy na rozwój tego miejsca. Belaron prowadzi was korytarzem, który skręca w prawo i potem wiedzie prosto. Widzicie pozamykane odrzwia do kolejnych pomieszczeń, zapewne mieszkalnych. Za jednego z nich dobiegają jakieś takie Belaron zwraca się do was. Nie przejmujcie się, to jeden z naszych stałych podopiecznych. Co mu jest? Jest szalony i wymaga stałej opieki. Smutne ludzie tutaj są. A co, gildie was nie wspierają? Sporadycznie, jeżeli czegoś im trzeba. Gdzie będzie, no? Na koniec korytarza? Tak. W każdym razie weszliśmy chyba wszyscy, co nie? Tak mi się wydaje. Wchodzicie do pomieszczenia, gdzie Belaron siada za biurkiem, raczej takim prostym, drewnianym biurkiem, które też czasy świetności ma dawno za sobą. I na biurku leżą jakieś dokumenty, leży jakaś też księga, dosyć gruba, oprawiona w podniszczoną skórę i pordzewiałe wykończenia okuć. Siada na prostym krześle. Widzicie tutaj, że jest trochę szafek, w których są poustawiane jakieś książki, jakieś zwoje. Gdzieś tam jest z boku, po drugiej stronie pomieszczenia jest jakiś stolik pod ścianą z jakimiś retortami, alchemicznymi utensyliami. Okna wychodzące na jakieś zaułki, przyczółka, przysłonięte w większości jakimiś starymi, ponadgryzanymi przez mole zasłonami, przez które sączy się niespecjalnie dużo światła. Mężczyzna siada takim troszkę zmęczonym ruchem, wzdycha. Oto słucham państwa, w czym mogę wam pomóc? Chcieliśmy popytać o panią Zenmę, co ponoć tutaj pomieszkiwała. Zenmę? Kobieta, starsza, średni wiek. Tak, Trochę tak, się wiem. pewnie gorzej rusza. Znam Zemmę, mieszkała tu przez dobre 2 lata. Mieszkała? Tak, no opuściła przytułek jakiś tydzień temu i nie wróciła. Ale opuściła, zabrała wszystko swoje? Czy opuściła i nie wróciła? Nie, zostawiła. Nie powiedziałbym, że za dużo miała dobytku, bo na pewno nie, ale zostawiła trochę swoich starych ubrań i to tyle. Czyli raczej jeżeli stąd się wyprowadziła, to nie w swojej woli. A tego nie wiem. A coś wspominała, że gdzieś się wybiera? Nie, nic nie wspominała. Chociaż chyba coś o nowej pracy wspominała komuś w przytułku. O właśnie, czy ona miała przyjaciół tutaj? Przyjaciół. Tak, miała. Molly, niewidomą dziewczynę, elfkę, jedną z naszych podopiecznic. Jeśli chodzi o mieszkańców przytułka, to nie jest tak, że mamy tutaj jakiś kontrakt, który przywiązuje ich do tego miejsca. Każdy potrzebujący może tutaj przyjść i znaleźć sobie miejsce do spania i jakąś bazę do tego, żeby szukać sobie zajęcia, czy próbować jakoś poukładać sobie życie, ale nikt nikogo tutaj nie trzyma i w każdej chwili można opuścić jałmużnę bez opowiadania się. Ta żona była raczej otwartą osobą, czy tak skrytą? Wydaje mi się, że w miarę otwarto to była już starsza kobieta, cierpiała na
cierpiała na chorobę związaną z biodrem. A z czego się utrzymywała? Głównie z pracy w repozytorium u mecenasów. Kilka razy w tygodniu, po kilka godzin chodziła tam i kiedy biodro jej mniej dokuczało, przypisywała im jakieś manuskrypty albo porządkowała dokumenty. A Heurus też wspominał coś o nowej pracy, zanim zniknął? Heurus? Widzisz, że mężczyzna się tak trochę zmieszał. Znacie Heurusa? Tylko On jego zna. znamy. On zna, ja nie. Ork jak ork. Heurus był weteranem najsilniejszego ramienia. Stracił rękę w jednej z wypraw do Parlind i potem musiał przejść na wcześniejszą emeryturę. Tak jakby. Gildia poniekąd pozbyła się problemu, zostawiając go u nas. Włożyli tam coś na jego utrzymanie, dając mu skromną wyprawkę i odwiedzali go od czasu do czasu, ale stary Heurus bardzo jakby podupadł psychicznie na tym wydarzeniu. A też zniknął tydzień temu? Mniej więcej jak ze mną? Heurus Wcześniej? zniknął znacznie wcześniej. Otworzył księgę, zaczął coś w niej przeglądać. Ostatni meldunek Heurusa mam zapisany na 20 dni temu. Od tego czasu go nie widziałem. A też Ktoś było jeszcze? tutaj kogoś bliższego w przytułku? Heurus nie miał nikogo bliskiego. On raczej był zamknięty w sobie, trzymał się raczej z Egilem, jednym z członków najsilniejszego ramienia, który regularnie go tutaj odwiedzał. Zresztą mogliście go minąć w wejściu, taki wielki, rosły troll. Tak, to jest słodek. Znam. Czy ktoś No i jeszcze jeszcze, zniknął dzisiaj? z Jałmużu? O, no, ktoś jeszcze zniknął? Bo książka wyglądała jakby była książką o zniknięciu. Ta książka nie jest książką zniknięć, to mój rejestr podopiecznych oraz księga rachunkowa w jednym. Ktoś tam, nie wiem, wynika z niej, że ktoś jednak zniknął, bo tak... Czy nie Zostawiając swój dobytek na przykład. Nie, dobytek, wybacz obsydianini, ale tutaj raczej moi podopieczni nie posiadają zbyt wiele rzeczy osobistych. Jeżeli komuś uda się zarobić parę srebrników, to głównie po to, żeby mieć coś lepszego do jedzenia niż potrawka szykowana w kuchni. Czyli poza tą dwójką za bardzo nikt nie poznikał. Nic mi o tym nie wiadomo, ale Tak jeszcze jaszczur wystawił Nie biorę w jego stronę, mrugając oczyma, szukając poszlak, że może lecieć ciula. okej, to rzuć mi na co możesz mi rzucić? Na spostrzegawczość, jeśli masz. Ja też mogę? Percepcję mam, charyzmę mam. Było na awareness, jedno bo chciałem samo rzucić, bo u mnie. mam awareness. Awareness Jeżeli- masz? No ja mam. Powinnam mieć awareness. Mam awareness. To na awareness z trudnością 8. Też mogę? To jasne. Tracimy. Rulu. Zabrakło. A skąd ty tak. masz 17 To stopni? chyba źle rzucasz w ogóle, moim zdaniem. Bo poprzednio na zręczność też źle rzuciłaś, 2d10. To jest niemożliwe. Znaczy akurat zręczność... Aha, dobra, faktycznie. Ja mam 1 do 10, tak dziwnie. To źle rzucasz. Awareness masz No. poziom 2, a percepcję masz 7, 9 step powinnaś rzucić. Pewnie wpisujesz coś, pewnie Tak, wpisujesz źle jakiś bonus. wpisujesz. Aha, bo pewnie ty dodajesz, że trudność jest trochę niżej Dobra, niż modyfikator. dobra, już wszystko jasne. Ale ej, zdane. Zdane. Trudno się z modyfikatorem. Wiesz co, jesteś, Trikelu, pewny, że Belaron może nie tyle, że was okłamuje, co coś ukrywa. Coś go trapi, o tak. Coś go trapi i omija skrzętnie temat. Ja gadam tak, nie wiem, że on nas coś ukrywa przed nami, aczkolwiek mimo wszystko wkładę 10 srebrników, klepiąc go po ramieniu, mówiąc, że chociaż tyle mogę tutaj partycypować, że tak powiem, w pomocy w jego szlachetnej misji w służbie Garland tutaj. I chciałem sobie rzucić na konwersację, żeby jednak polepszyć jego nastawienie do nas, do mnie. Okej, dobra, więc jeżeli podpierasz to darowiznę na rzecz jałmużny Garland, to dostaniesz 3 stopnie bonusu do tego rzutu, ale trudność dalej 8. Spoko. Mnie chodziło o to tylko, żeby ewentualnie można było rzucić. I trudność 8, tak? Bo to jest, trudność jest social defense w tym skillu. Dobra. Ale to i tak tylko 1 stopień podwyższa nastawienie i trwa chyba tam przez rozmowę plus 2 dni, bo ja mam poziom 2. Widzisz, jak przez dosyć zafrasowaną twarz Belarona przebiega delikatny uśmiech pomieszany ze sporym zdziwieniem. Ja bardzo dziękuję za ten hojny datek na rzecz jałmużny w imieniu Garland.
i swoim. Dziękuję ci serdecznie, dobry dawco imion. Muszę przyznać, że nie spodziewałem się takiego hojnego daru. Ciężko tutaj o współpracę. Władze miasta Torgak niespecjalnie jakoś przejmuje się losami najbiedniejszych i najbardziej potrzebujących. Rzekłbym nawet, że ma to gdzieś. No cóż, ale Najbardziej takie samo. deficytowym towarem tych czasów jest dobre serce. Tak, to prawda. W każdym razie liczę, że jak coś by się wydarzyło, coś by się dowiedział, to ewentualnie spróbuj nas znaleźć. Podaję ten przybytek, który mieliśmy na początku. Jakby co, to tam zostaw wiadomość dla nas, jakbyś czegoś się może dowiedział w sali Haurusa i albo Zemmy, albo możliwe, że ktoś zaginął, a jednak nie odnotowałeś tego w swoim rejestrze. Dobrze, Seprisie. A Jeżeli my coś... możemy z panią Molly porozmawiać? Tak, proszę za mną i wstaję z biurka, chowając do szuflady pozostawione przez Seprisa monety. Wychodzi na korytarz, prowadzi was do innych drzwi i puka. Ze środka dobiega damski głos. Proszę, Molly, mówi otwierając drzwi Bellaron, masz gości. Widzicie siedzącą na łóżku, skromnie ubraną, wznoszone ubrania, młodą elficką dziewczynę, która siedzi opierając się w poprzek łóżka, opierając się plecami o ścianę budynku, o ścianę pokoju i takim niewidzącym wzrokiem spoglądającą się w kierunku Bellarona i waszym. Dzień dobry, Molly. Dzień dobry. Siadajcie. Jestem Molandra. W czym mogę wam pomóc? Ja, skromna, niewidoma dziewczyna. Czy właściciel został z nami, czy wprowadził nas i wyszedł? Nie, Bellaron tylko otworzył drzwi, wpuszczając was do środka, a potem... One nie były zamknięte na klucz, nie? Nie. Tylko otworzył je. Tak, zapukał, otworzył. Okay. Zapukał, otworzył, kłonił się i wycofał do swojego biura. Tak Lizard usiadł na podłodze przed dziewczyną i tak podparł ręce pod brodą. Co taka młoda elfka jak ty robi w miejscu takim jak to? Mieszkam. Niestety choroba odebrała mi wzrok i nawet Garle nie potrafiła nic tutaj wskórać. Więc żeby nie umrzeć z głodu gdzieś na ulicy albo zginąć obrabowana przez bandytów, przyszłam tutaj i mieszkam, pomagam czasami w kuchni albo w jakichś drobnych pracach. Nauczyłam się rozkładu pomieszczeń. I jeżeli nikt nic nie postawi mi na drodze, to raczej swobodnie się poruszam po przytułku i pomagam w miarę swoich skromnych możliwości. Myślę, że masz na sobie za niskie mniemanie. Ale to rozmowa na jednym Do brzegu. Sam byś świetnie pogadał więcej. Ale my tutaj szukamy Zenmy. Ponoć powiedziała, że ma jakąś nową pracę i przepadła. Zemma przepadła, tak. Przepadła? No w sumie... Kiedy z nią ostatnio Zemma. rozmawiałaś? Zemma przepadła i tak dziewczyna tak, widzicie jak takiej minka smutnieje i tak zaczyna przecierać oczy. Zemma. Niemożliwe. Była taką dobrą kobietą. Złapał ją za buta, bo dalej w sumie siedzi na ziemi, czy tam za łydkę, potrząsnął lekko. Hej, ale jesteśmy tu, żeby ją znaleźć i żeby tu wróciła. No wszystko, co nam powiesz, może nam pomóc ją odnaleźć. Ostatni raz, nie wiem, miałam nadzieję, że po prostu znalazła w końcu dobre zajęcie i opuściła to miejsce, chociaż bardzo mi jej szkoda i bardzo za nią tęsknię. Ale coś wspominała, że znalazła jakąś pracę, bo... Właściciel. Bellaron mówił, że coś wspominała o jakiejś pracy, tylko ewentualnie szczegółów możemy u ciebie się dowiedzieć. Zamyśla się na chwilę. Rzuć na konwersację. Trudność 8. Niestety. Nie wiem, dlaczego miałabym wam coś mówić. Jesteście obcy. Nie ufam wam. Jesteśmy po to, żeby ją znaleźć. Jesteśmy obcy, bo tutaj nikt się nie ruszył, żeby jej szukać. Skąd mam wiedzieć, że obchodzi ją? Że obchodzi was jej los? Nie znam was. Słyszę was pierwszy raz w życiu. Kto was przysłał? Dobra, jestem tam gadułą. Drusilla nas przesłała. Drusilla? Słyszysz w głosie dziewczyny totalne jakby zdziwienie. Nie znam żadnej Drusilla. Powiedziała, że to jest jakaś jej przyszywana ciotka. Ciotka? Przyszywana ciotka? Zemma nie miała żadnej rodziny. Nikt jej to nie odwiedzał. Albo widzisz, bo przyszywana to nie znaczy, że to dosłownie rodzina, tylko przyszywana, jak mi dziś wytłumaczyli, to znaczy, że prawie rodzina, że to nie biologiczna rodzina, że nie z krwi i kości rodzina, tylko prawie że rodzina.
To, że jestem ślepa, to nie znaczy, że jestem głupia. Wiem, co to znaczy przyszywana ciotka. No dobrze, ale zrozumieć, no. Ferik jest obsydianinem i jakby do dzisiaj jeszcze tego nie wiedział. To się robi dziwne, wrócił Trickle do tematu, że nas wynajmuje ponoć jej rodzina, nie całkiem, ale wciąż, a tutaj widzimy, że ona o żadnej rodzinie nie mówiła. Dobra, zapytam inaczej. Czy ona miała jakiś przedmiot, który był dla niej cenny? Semma? Nie. Z tego, co mi wiadomo, to nie miała nic cennego. Wszystko, co zdołała zarobić z tym swoim chorym biodrem, przepuszczała na doraźne wydatki. Sepis, jeżeli chodzi o cenne, to mi nie o to chodziło. Ja po prostu myślę, co by pogadać. A mi o to chodziło, bo chodziło o Heureusa. Właśnie, a czy Zemma znała? Albo inaczej, czy wy znałyście Heureusa? Tego zapijaczonego orka? Wszyscy Tak. go tutaj znali. Ale jakby bliżej byliście z nim, czy niekoniecznie? Capiło mu z japy zgniłymi owocami. Ach, fu! Kawał chamskiego, zachlanego moczy mordy. Nie. Chucham trochę bardziej w tej stronie. Ale to tak. powiedz nam chociaż, co to za nową pracę znalazła, bo ponoć zniknęła tuż po tym, jak ją znalazła. Więc fajnie No właśnie, było dobre pytanie, bo mnie zastanawia, dlaczego zrezygnowała w takim razie z pracy w repozytorium? Aż tak źle tam było, miała, że szukała nowej pracy? A jak jej powiedzieli lepszą kwotę, to pewnie poszła. A jeżeli potem wywieźli ją gdziekolwiek, to no to trzeba no tak, powiedzieć, tylko- kto ją wywiózł. Ty, Trickelu, nie masz tego conversation. Nie masz Nie. konwersacji. To rzuć na, Ja mam opiekę nad zwierzętami, mogę się nią opiekować? na charyzmę rzuć z trudnością 8. So close. To może jeszcze Ferik. Jest szansa. No. Pogodne, miłe, chciałam powiedzieć spojrzenie obsydianina, ale nie w tym momencie. Pogodny, miły ton obsydianina. Jestem w I ogóle jej ciekawy, czy ta umiejętność musi być szkolona, czy to jest naturalne. konwersacja musi być szkolona chyba, no. Ale Nie wiem. jeżeli chce, to nie rzuci na charyzmę. Urok osobisty mojej głupoty. No, podziałało. Ona tak zmieszana tym nawałem jakby zapytań płynącym z waszej strony, to od jednego, to od drugiego. Tak no, powinniście zapytać naszego dyrektora Bellarona. On tutaj spotykał się z jakimś dobroczyńcą. Niestety nie wiem, nie znam jego imienia, ale przychodził tutaj raz czy drugi. Ponoć oferował dyrektorowi zatrudnienie dla podopiecznych przytułku. Wiem, że Heurus pierwszy skorzystał z tej okazji i się wyprowadził stąd na całe szczęście, bo zapiło mu z gęby jak ze starej gorzelni. Zemma pewnie też skorzystała z tej okazji i szuka sobie dobrego zajęcia. W repozytorium płacili tak sobie. Zemma narzekała na biodro, że ją tam boli. Ciężko się siedzi przy tych pulpitach i przekłada te papiery. Bo stoi. Trickle tak usłysząc to klepnął paszczą znowu, to rozszerzył ją, to znowu zamknął, spojrzał, wywalając niemalże gałkę oczną na drugą stronę, na Seprisa i na Firyka. A bo skubany coś ukrywał, a mi się nie Dlaczego udało. nie mówiłaś? Mówiłeś. Bo próbowałem z nim rozmawiać, a ty zacząłeś kochać paszczą. Trzeba było się Nikt wciąć. na paszczę łapie. Też taki jesteś wycofany? Od kiedy? Słuchaj, No słucham. to jak taki jesteś wygadany, to teraz zasuwaj do niego i pytaj, co to za dobroczyńca i gdzie go można znaleźć. Dobra, to idę do niego. Nie namyślając się dłużej. Bellaron Zaskoczona za Bel- orgiem. Bellaron Znam imion czynu. On się 2 razy nie zastanawia. Tylko działa. Za krótkie życie ma. Bellaron siedzi za biurkiem i spogląda się na ciebie ciekawie. No, ciekawe informacje nas doszły. Mój drugi Bellaronie. Ponoć jakiś tutaj dobroczyńca się znalazł, o czym nam nie powiedziałeś. I to on im załatwił pracę. Naszym 2 zgubom. Jak tak Bellaron... Tak opieram ręce o ten blat. Tak. Tak, Taki jak prawie widział dwumetrowy tego ork. jak widział tego orka nachylonego na niego niemalże z włączonym zastraszaniem, to tylko widzi taką jaszczurzą głowę wychylającą się jeszcze z
na progu, patrzącą bardzo ciekawie zza futryny, ale nie wchodzącą do środka. To teraz przydałoby się, żebyś rzucił na zastraszanie jakieś. Okej, no, tylko ja nie mam zastraszania. To rzuć na charyzmę. Okej, jakby dobrze, rzucę na charyzmę, ale przy okazji też sobie pukam w głowicę mojego miecza, który mam u boku. Dostaniesz 2 stopnie Oglądam bonusu. na niego. Dostaniesz 2 stopnie bonusu do tego testu. Jaka trudność? Też 8. Mogę mu jakoś pomagać? Dobra, wyszło. Belaron tak zaparł się w tym krześle, tak, ależ panie Seprisie. Wystarczy Seprisie. Panowie ponoć na terze mieszkają. No tak żachnął się na ten niby żart z twojej strony. I teraz dostrzegasz, że na jego policzku pod dosyć ogorzałą skórą widzisz ślad takiego troszkę już jakby wygasłego, podleczonego lima pod okiem. On tak, ale... A możemy być przyjaciółmi, tak dobrze się wszystko zaczęło, albo mogę symetrycznie ci podbić drugie oko. No dobra, ale to nie może... To musi zostać między nami. Bo No szczerze stali. mówiąc, obawiam się nieco o swoje życie. Tym dobroczyńcą był Gris Złote Oko, jeden z poruczników Torgaka. Gris? Gris. Co to jest? Dodawcenie. Jeden z adeptów służących Torgakowi. Ale Przyszedł to tutaj jest człowiek, krasnolud. ork, tak jak ty. A jaką dyscyplinę ma? Nosił miecz przy pasie, więc możliwe, że coś związane Pewnie wojownik. Czyli na dwa cięcia. W każdym razie wszedł tutaj któregoś razu i zaproponował pewien interes. Chciał zatrudniać moich podopiecznych. Oferował dobre zatrudnienie, ale nie chciał powiedzieć gdzie i w jakim charakterze. Po prostu powiedział, że jeżeli będę miał chętnych do pracy, mam mu dać znać i wtedy on przyjdzie ustalić warunki. Pierwszy zgłosił się Heurus, ten emerytowany wojownik z najsilniejszego ramienia. To było jakieś 20 dni temu. Od tego czasu nie wiem, co się z nim dzieje. Mam nadzieję, że wszystko z nim dobrze, ale zjawił się około tygodnia temu i poprosił o kolejną osobę. Zemma słyszała naszą rozmowę. Wszo powiedziała, że chętnie by się zatrudniła w nowym charakterze, o ile praca nie będzie zbyt ciężka, bo biodro jej szwankuje. Gris się zgodził. Mieli się gdzieś spotkać, ale to już rozmawiał z nią. Nie ufałem. Zacząłem nabierać podejrzeń. Co w stosunku do niego pomyślałem, że coś kombinuje, że Torgak wymyślił sobie nowy sposób na pozbywanie się niechcianych, biednych i żebraków z przyczółka i być może po prostu usuwają ich w jakiś drastyczniejszy sposób. Ale kiedy poszedłem do niespokojnego trolla, żeby się skonfrontować z Grizem, ten wziął mnie na zaplecze i podbił mi oko. Powiedział, żebym się nie wpierdalał w nie swoje sprawy. Wiesz, myślę, że jesteście za małymi leszczami, jak mam Torgaka. Jakby chciał was wywalić z przyczółka, to dawno by to zrobił. Jak na takiego tępego trolla raczej by nie miał z tym problemu. Nie sądzę. Pewnie Gris coś sobie tam na boku dzierga. Ale co myślisz? Tylko Powtórzcie mi tylko, bo jakiej rasy jest Gris? orkiem. Ork jest jednym z ludzi Torgaka. Ja A to się myślę, No, ja myślę, że jeśli on jest od Torgaka, to trzeba pójść do ludzi Torgaka i go wyciągnąć. a może Albo- temu Grisowi trzeba podbić oko. A to swoją drogą, ale najlepiej... Nie masz tam jakichś znajomych przypadkiem? Mama Megila. No to Zastanawiam się jeżeli- tak, Belaronie, że tak ci powiem, tak zapytam cię wprost. Czy też jesteś taką tępą dzidą, że dlaczego nam powiedziałeś, a dlaczego nie Gilowi, który ma większe plecy niż my? Bo nawet taka tempa dzida jak ja wie, Seprisie, że z Torgakiem się nie zadziera, a gildie mają z nim szerokie interesy i wątpię, żeby którakolwiek z nich chciała mu podskakiwać. Żeby się nie zdziwił. Raczej nie sądzę, żeby Gris robił to dla Torgaka. My też raczej Egilowi powiemy. I koło się zamknie, tylko trochę szersze. No dobra, wiemy Ale wszystko. nie powiemy, że to wiemy od ciebie. Więc No. spoko. Można. Obawiam się, że moje dni w tym miejscu są policzone, jeżeli Torgak się No dowie. nie, bądź dobrej myśli. To na pewno sprawka Grisa, Torgak nic o tym nie wie. Jak nawet wie, to przed gildiami umyje ręce, że to on nic nie wiedział i wszystko się rozejdzie po kościach. Kto by się z takim deszczem jak ty zajmował? Bądźmy szczerzy. Nie wiem, mam nadzieję, że Torgakowi nie leży jakoś głęboką zadrą to, że zajmujemy się potrzebującymi. Może chciałby się nas pozbyć, może chciałby tu wybudować coś w miejscu tego przytułku. Nie wiem. O nic, może źle go osądzam, ale uważam, że raczej
pewnie nie chciałby właśnie, jakby chciał właśnie was pozbyć, to raczej bardziej bezpośredni sposób, niż raz na tydzień powodować, że któryś z twoich podopiecznych znika w niewyjaśnionych okolicznościach. To raczej grubymi nićmi szytem. No dobrze. To wszystko, co nam chciałeś powiedzieć, czy coś jednak jeszcze nadal przed nami ukrywasz? Nie, to wszystko. Mam nadzieję tylko, że to wszystko się dobrze skończy. Módl się do Garland w takim razie za nas i za siebie. Będę, chociaż nie powiedział tego z jakimś wielkim przekonaniem w głosie. Ateista się znalazł. W każdym razie my tak chyba w podskokach wyskakujemy z tego tak. przytułku, co by więcej biedą nie prześmierdnąć i aby nam sakiewki nie poznikały. Egil mówił, że gdzieś się mamy z nim spotkać. Egil? On jest z gildii, więc mają swoją siedzibę. Najsilniejsze ramię ma siedzibę w twierdzy Trójzębu. Dobra, to idziemy do niego. Właśnie, możemy tam tak po prostu wpaść z takim, ej, szukamy waszego kolegi, czy możemy go wyciągnąć na piwo? Tak. Ja przynajmniej nie wiem, czy do końca Sepris o tym jest przekonany, ale przynajmniej 10% jest przekonany, a 10% udaje, że tak, że jest pewny siebie, tak spoko. Tam przyjdzie, wszystko załatwi na tej zasadzie. Dobra, generalnie widząc jego przekonanie, to w sumie Trickle też tylko zafalował ogonem i idzie obok niego. Rozumiem, że idziecie do siedziby teraz tego najsilniejszego ramienia. Tak. Chcecie rozmawiać z Egilem. Okej. Ale mapka. Omega. Przedzieracie się ulicami, uliczkami i zaułkami pszczółka w kierunku siedziby najsilniejszego ramienia, czyli jednej z głównych 5 gildii albo kompanii, jak zwał, tak zwał. Akurat głównie zajmujący się wynajmowaniem swoich wyszkolonych adeptów w posługiwaniu się bronią do ochrony wypraw, które zdążają do Parline w celu eksploracji i badania ruin, albo żeby chronić liczne karawany, które przybywają do i wyjeżdżają z pszczółka. Takie jest jedno z głównych zajęć przedstawicieli najsilniejszego ramienia. Kiedy przechodzicie przez jeden z licznych tutaj placyków, gdzie albo odbywają się jakieś targowiska, albo po prostu są prześwitami między ciasnymi uliczkami i ciasnymi zabudowaniami ciągle rozwijającej się osady, widzicie taką oto scenę. Otóż na prowizorycznym podwyższeniu zbudowanym jakby ze skrzyń stoi krasnoludzka kobieta, która otoczona jest wianuszkiem rozemocjonowanego i rozkrzyżanego tłumu. Co i rusz słyszycie dobiegające was z ich strony okrzyki. Torgaka nie obchodzi los zwykłego dawcy imion. Piskliwy kobiecy głos przebija się przez zgiełk. Codziennie bohaterowie schodzą do ruin i umierają. Zwierzęta przemierzają nasz ulicę po zmroku. Niektóre na 4 nogach, ale większość na 2. Żaden dawca imion nie jest bezpieczny. A troll śpi spokojnie w swojej posiadłości. A ten jego siostrzeniec? Rugasz? Czy możemy zarabiać na życie przez kolejne 3 dekady, podczas gdy on nas ignoruje? Tłum ryczy na tę wypowiedź, a kobieta woła, wskazując na was. Wy tam! I tutaj wskazuje, widzicie, że ta krasnoludzka kobieta o rudych włosach wskazuje na was oskarżycielskim palcem. Czy wy czujecie się komfortowo, żyjąc pod niesympatycznymi rządami tej dynastii trolli? Tłum tak... Ja to tędy tylko przechodzę. Kto by chciał żyć w tej dziurze? Odwraca się i tak spoglądają na was. Widzicie, że twarze mają, rozemocjonowane, są rozkrzyczani, roztrzęsieni, nagrzani jakąś masą negatywnych emocji. Co Trickle tak się zatrzymał? Jak na niego wskazali, jak na grupę wskazali, ale on się zatrzymał, pozwalając Seprisowi pójść dalej i zniknąć. Jak się rozejrzał na prawo, na lewo, mi się żyje całkiem dobrze. Rzucił w tłum i poszedł dalej, znikając zaraz za bramą. Czy któryś z was ma, jakie w ogóle macie wiedzę w swojej postaci? Nie mam chyba jedną. Jaką? Ja mam tylko wiedzę legendy i Herosin. Na 2. Co Ja sobie wziąłem jedną. Ja mam horror, lore i alchemię. Creature lore i wild animals. Okej, czyli w sumie nie macie dobra, więc kto chce, to niech rzuci po prostu na percepcję ze stopniem trudności 5. Nic nie kosztuje. Całe 6. Całe 1? Tak z zakresu nic nie kosztuje, zaraz mi żura w czymś przywali. No, piękny rzut. Sepris, kojarzysz sytuację, bo takie rzeczy się zdarzały już kilkukrotnie w przyczółku. Raczej zawsze trzymałeś się z daleka od tych jakby wystąpień i od tych może protestów, to dużo powiedziane, ale takich form wyjawiania niezadowolenia ze strony frakcji niesprzyjających aktualnej władzy. Natomiast Fyrik, chyba gdzieś mocno studiowałeś historię przyczółka i jakby
polityczne aspekty życia w tym miejscu, bo doskonale sobie zdajesz sprawę, że tą kobietą jest Paulina Wyatta, która jest aktualną przywódczynią Stowarzyszenia Niezrzeszonych Odkrywców, czyli dosyć takiej mieszaniny dawców imion, która nie jest zrzeszona z żadną z gildii głównych i stanowi takie luźną grupkę mieszkańców Pszczółka, którzy są bardzo niezadowoleni z tego, jak aktualnie wygląda władza w Pszczółku, jak są rozwiązywane kwestie społeczne, polityczne, administracyjne i z miesiąca na miesiąc są jakby coraz większe i częstsze te protesty i prawdopodobnie ten kocioł się tak gotuje i któregoś dnia wybuchnie. Wiesz też, że Paulina nie była pierwszą przywódczynią SNO, czyli Stowarzyszenia Niezrzeszonych Odkrywców, ponieważ pierwszą z nich była Arciana Gładkoskóra, ale ta okryła się pewną niesławą albo ktoś jej wyciągnął jakieś brudy, więc aktualnie już nią nie jest. Już nie tak gładkoskóra. Tak, już nie tak gładko. W takim razie wszystko na pewno wam Ferik przekazuje powoli, myśląc o każdym słowie na swój własny sposób. Także na pewno wie cała trójka. Patrzcie, tam słyszycie za sobą, jak się oddalacie od tego tłumku. Patrzcie to! Tak wyglądają tchórzliwi poplecznicy Torgaka. Podkulają ogony, kiedy sytuacja w mieście wymaga jakiejś interwencji i odchodzą, udając, że nie ma problemu. Tak, uciekajcie, podwijajcie ogony i udawajcie, że nic tutaj w Przyczółku się nie dzieje, że wszystko jest w najlepszym porządku. Tak, przymykajcie oczy na brudną politykę Torgaka. Tak, patrzcie na jego machloje, patrzcie na cierpienie dawców imion, którzy tu mieszkają. Miejcie wszystko w dupie. W końcu władza się zmieni, w końcu porządni dawcy imion przejmą stery nad tym miejscem i w końcu uda się naprawić wszelkie zło, które Torgak sprowadził na to miejsce. Ile te kobiety nie do krzyczenia? Sepis. Nawet tobie się aż tak bardzo jadaczka nie... Nie wiem, ja tego nie rozumiem, bo nie wiem kto, nie będąc adeptem, chciałby tutaj przybywać w ogóle. I w jakim celu? Normalni ludzie niech siedzą, normalni dawcy imion niech siedzą w Trialu, w Urupie, czy gdzieś tam, gdzie jest bezpiecznie, w Trawarze, a nie tutaj. Pod okiem, gdzie jest dopiero odkryte miasto pełne horrorów w środku, innych stworów. Dziwactw. Szaleńcy jacyś, albo tak. osobiste. Rozumu jacyś. Albo jakieś osobiste zatargi z Torgakiem, o których nikt nie może powiedzieć, więc oficjalnie go obalają. Wejdą z drugiej strony i zrobią obok drugie miasteczko. Czym problem? Antyprzyczółek. Na przykład. Oddalając się od rozkrzyżonego tłumu, wchodzicie w jedną z uliczek, gdzie po przejściu kilku metrów drogę zastępuje wam trójka dawców imion. Kobieta o wytatuowanej do połowy twarzy i dwóch pokaźnej postury orkowych ochroniarzy. Ferik, od razu poznajesz, z kim masz do czynienia, mimo że nie spotkałeś tej kobiety, ale doskonale sobie zdajesz sprawę, że jest to we własnej osobie Arciana Gładkoskóra, dawna przywódczyni SNO, która spogląda się na was. SNO? Stowarzyszenie Niezrzeszonych Odkrywców. A, dobra. Omijam. No. Nie do nich przyszliśmy, omijam. Hola! Panie? Hola, tak zachodzi i staje naprzeciwko was. Nie mamy całego dnia. Ja też nie, więc chciałabym porozmawiać. Ale my nie. Ale ja tak. Czekaj, może ktoś jej zaginął. No chyba, że też ktoś zaginął. To możemy poszukać jeszcze jednej osoby. Nikt mi nie zaginął. Natomiast mam pewną sprawę. Czemu akurat do nas? Dlaczego akurat do was? Bo obiło mi się o uszy, że robicie jakąś robótkę na boku dla radosnej Dru i bym chciała wiedzieć, w co ona się znowu wmieszała i o co chodzi. Tajemnica zawodowa, niestety nie możemy ujawnić szczegółów. Przyznam szczerze, że nie takiej odpowiedzi się spodziewałem i przemyśl sobie ją dobrze, młodzieńcze, bo wydaje mi się, że wypadałoby, żebyś jednak odpowiadał, kiedy grzecznie pytam. No powiedziałem, nie możemy, ponieważ byśmy zdradzili tutaj szczegóły umowy pomiędzy tą osobą a nami. Dlatego byś nas wynajęła do jakiejś roboty i chciałabyś też, żebyśmy każdemu z boku opowiadali, O właśnie. o co chodzi w sprawie? Winna coś pani może Przekonaj nas jakoś.
interesuje, Można nas bo jakoś ta wręcz pani, przekonać. ta pani nie mówiła, żeby z żadnym stowarzyszeniem się bujała, a tu nagle coś No zaczynają ja nie ludzie o nią znam was. Jestem Marciana, gładkoskóra. A to moi. Spoglądam dokładnie na nią, czy faktycznie ta ksywka nie jest adekwatna. Wiesz co, pomijając tatuaże na twarzy, połowy twarzy, no to jest całkiem ładną elfią kobietą, która, no, czy jej skóra jest tak faktycznie gładka, jak głosi przydomek, to musiałbyś sprawdzić organoleptycznie, a... Podchodzę bliżej. Jestem ciekaw, na ile mogę tu blisko podejść, żeby ci orkowie zaczęli mieć spięte poślady. Więc robię parę kroków, tak, że bliżej próbuję przełamać tą granicę, że tak powiem, jej komfortu. Podchodzisz do niej tak praktycznie blisko, że jesteście w stanie sobie spojrzeć w twarz. Jest niewiele niższa od ciebie, może kilka centymetrów. Spoglądać jej odważnie w oczy. Jej orkowi towarzysze postąpili krok, stanęli po jej obydwu jakby stronach i spoglądają się na ciebie groźnie, chuchając swoimi niezbyt świeżymi oddechami w twoją twarz, ale nic nie mówią, tylko ręce położyli na głowniach swoich mieczy. Ona tak spogląda się na ciebie. Chciałem sprawdzić, czy to prawda. I jak? Cofam ci parę kroków do tyłu. Tak myślałam. Trochę prawdy w tym jest. Tak myślałam. Tak naprawdę lubicie pracować dla tego skorumpowanego tyrana, Torgaka? Że zasłaniacie się tajemnicą zawodową, bla bla bla, jakimiś innymi pierdołami? A co to za agitacja polityczna? Mamy prywatną umowę, nie związaną z Torgakiem. No niestety, jak najbardziej związaną z Torgakiem, bo może nie jesteście zbyt lotni umysłowo i się nie orientujecie, z kim macie do czynienia, jeżeli chodzi o współpracę, ale Radosna Dru to dosyć bliski współpracownik burmistrza Torgaka. A właściwie to skąd wiesz, że z nim że u niej pracujemy? Czujne oczy To widziały jest was. mówiłem już. Czujne oczy widziały was na spotkaniu w niespokojnym trollu z Radosną Dru, a.k.a. Drusilla, jak się czasami przedstawia tym, którzy jej nie znają. Przydałyby wam się jeszcze czujne uszy, bo nie usłyszały, że chodzi o sprawy prywatne. Przyszywane. I w sumie to Drusilla bardzo nie chciała, żeby z tą sprawą ją wiązać, więc w sumie to się teraz składa. Pewnie nie chciała swojej szanownej aury, czy tam kariery politycznej zaprzątać jakąś prywatną. Kariery politycznej? Karierę polityczną to robiłam ja, dopóki Torgak mnie nie wrobił w układy z terenami. No tak, no nas polityka średnio interesuje. Znaczy, tak naprawdę w ogóle nas nie interesuje polityka. Jak chcesz znać moje zdanie, to generalnie, które wyraziłem wcześniej tutaj moim przyjaciołom, no to powiem tak, kto wam każe tu siedzieć? Warsawia jest duża, miejsce jest dla wszystkich. Step jest szeroki. Ruszajcie przed siebie. Ciężki kawałek chleba widzę, będę miała z takimi dawcami imion jak wy. Ja to tylko przechodzę. Jestem tymczasowo, nie wiem, może powiedz tym wszystkim dawcom, co przybyli, nie wiem, szukając szczęścia, że to jest miejsce dla adeptów, którzy chcą zmierzyć się z jakimiś potwornościami, tak? Nabić skarby, a nie dla zwykłych zjadaczy chleba, którzy potem przymierają głodem i w jałmużnie Garland spędzają resztkę swojego życia. Nie rozumiem. Będziemy wspólnie jeść chleb? Możemy się przełamać, jeśli lubisz. A co byście powiedzieli na zarobieniu paru dodatkowych srebrników przy okazji waszej robótki dla Drusili? Zapytam inaczej, czy ty myślisz, że nas też ludzie skoro uważasz, że Drusilla jest człowiekiem Torgaka, to mu nie muszę zaprzeczać, bo mnie to średnio interesuje, to myślisz, że nas nie obserwują w tym momencie? Myślę, że nie jesteście ich oczkiem w głowie na tyle, żeby zwracali na was uwagę przez cały czas. No ale jak tam Ale dla chcecie. ciebie oczkiem w głowie już byliśmy. To się Powiem bardzo tak. nie klei. To się totalnie nie klei. Bardziej Jaka jest Drusilla. propozycja? Nie ma za dużo czasu, więc jaka jest twoja propozycja? Może nie będzie kolidować z naszymi planami, więc... Podejrzewam, że jeżeli Drusilla was do czegoś wynajęła, to znaczy, że nie chce oficjalnie, żeby sprawa była powiązywana z Torgakiem i jego ludźmi, więc chciałabym, żebyście przy okazji tej robótki dla niej ogarnęli jakieś dowody świadczące o tym, że ona lub ktoś z jego ludzi robi coś niezbyt zgodnego z prawem i szkodliwego dla społeczności przyczółka. Jeżeli ogarniecie mi ten temat, to ja mogę ogarnąć wam dla was trochę srebrników, bo widzę, to chyba jest jedna rzecz, która najbardziej do was przemawia, przynajmniej do ciebie. No w sumie jakiś tam coś, gdzieś coś może się uda, ale Z nie czego damy, jeszcze trzeba żyć? A jakiego nie dowodu damy potrzebujesz? 100% gwarancji, bo na razie to są nasze domniemania i na ile O. są prawdziwe, to zobaczymy. Nie zamknij.
Sam kwapel za dużo. Było. Ja nic nie Sam powiedziałem. kwapel za dużo. Nieprawda. I zaczęli się teraz kłócić przy niej. No właśnie, ona z boku stoimy. Nieprawda, nieprawda. Dokładnie tak. Znając parszywą reputację tej złodziejki, to podejrzewam, że Torgak wysłał, żeby coś zatuszować, więc jeżeli dowiecie się, co chce zatuszować i po co, i przyniesiecie mi tą wiadomość, albo przyprowadzicie mi tego kogoś, to dorzucę wam tyle samo, co wam zaproponowała Drusilla. Czyli po 200 srebrników. Moja wiedza bez zająknięcia. Dobra, rzuć na Mogłeś powiedzieć 300, wiesz? No lepiej nie szarżować. rzuć na Na co mam rzucić? na konwersację, ale tu masz stopień trudności 11. Spoko. Nie wyjdzie. Udało się. Wow! 200? No. Widzę, że sprawa musi być poważna, skoro aż tak hojnie sypie groszem. Niech będzie po 200 na łebka. I tak splunęła na dłoń i wyciągnęła w twoim kierunku Seprysia. To jak, umowa stoi? No też pluję i w naszym kontrakcie nic nie było, że nie mam nic stracić. Ja nie widzę problemów. W imieniu Stowarzyszenia Niezrzeszonych Odkrywców i Przyczółka dziękuję ci za współpracę, młody adepcie. Dobrze, ale to pewnie potrwa z 1-2 dni. Ja niczego się dowiemy więcej. Dobrze, jeżeli będziecie chcieli ze mną rozmawiać, udajcie się do dziedzictwa Loaka. Tam ktoś da mi znać, że jesteście. Dobrze. To my wreszcie pójdziemy, bo tracimy tu za dużo dzwonów. Tracicie za dużo czasu, ale w końcu docieracie pod mury twierdzy Trójzębu, czyli siedziby najsilniejszego ramienia. Jak tak jeszcze podchodziliśmy, ale ci już tam byli za nami i generalnie już się oddaliliśmy od tego całego stowarzyszenia, to się taki jeszcze jaszczurowaty przechylił w stronę orka. Co ci po Grisie? No jak go wsypiemy do nich, jeszcze będą szczęśliwi, a może i my jego ukrócimy. No ale ja nic nie wiem problemu. Nic nie było mowy. Mogli od razu napisać, że pracujemy do Torgaka i mamy siedzieć cicho. Więc... Nie no, rozmowy nic nie powiedzieliśmy przecież. Ja ci nic nie zarzucam, po prostu ty żeś się zaczął unosić, jak rzuciłem, że może podrzucimy im Grisa, tylko bez wymieniania imienia. Chciałem, żebyśmy na razie im cokolwiek podrzucali, bo na razie nie wiemy, co jest grane. No, tak, trzeba się ogarnąć i jeżeli się okaże, że gościa trzeba sprzątnąć, to oni sprzątną go za nas. Może Egil go tam załatwimy. Ważne, żeby Egil był po naszej stronie, przynajmniej będziemy jakiegoś silnego my. Albo ty byś się od razu tłukł. Dawno się tłukłem. Trzeba by po parę sztychów potrenować. Co, dalej cię krok pierwszy boli? Tak. A coś słyszeliśmy w ogóle, będąc w przyczółku jakiś już czas, o tym Grisie? Co to za adept? Ewentualnie może też którego kręgu? To rzuć mi proszę na percepcję. Poziom trudności 6. Uwielbiam przerzuty w tym systemie. Wychodzi ci albo beznadziejnie, albo fantastycznie. Tak, ale często jest bardzo dobrze. Wiesz co, nigdy nie spotkałeś osobiście Grisa Złote Oko, ale parę razy słyszałeś to. Jest to jeden z poruczników Torgaka. Stosunkowo niedawno zatrudniony, bo na przestrzeni powiedzmy jakichś 2 lat. Ponoć trochę arogancki typek, ale to dosyć częsty u adeptów tej samej dyscypliny co i ty. Tak myślałem. Chociaż o ile ci wiadomo, to jest o krąg wyżej od ciebie, więc jest trochę nieco bardziej doświadczonym. Ale tylko jeden krąg, to nie aż tak źle. Spoko, ja cheatowałem. Często się ponoć kręci w towarzystwie swoich trollowych kolegów, jakby ochroniarzy, czy też podkomendnych. To ja biorę Grisa, a wy jakby co tych jego troli. Niech i tak będzie. No dobra, ale tak czy jak teraz przeszliśmy tu po Egila. Tak, no porozmawiać z nim, o ile jest. Czy ja dalej jestem za tym, żeby wyciągnąć po prostu na piwo. To nie była metafora. Myślę, że nie chcesz tutaj rozmawiać, okej. Twierdza... Tylko z drugiej strony, jak będziemy gadać w jakiejś karczmie, to znowu nas zobaczą i podsłuchają, nie?
Jeszcze przy okazji, która jest ze strony. No to trzeba wypić piwo w dobrym miejscu, na przykład w oranżerii. No ale to jest z kolei miejsce inne i tutaj... To jest siedziba prestiżowego zakonu ogrodników. Ja nie wiem, czy oni tam się No właśnie, kurde. bawią. To jest mała mieścina, gdzie każdy ma swój kawałeczek ogródka i gdziekolwiek pójdziemy, to nas zobaczą i usłyszą ewentualnie. Więc raczej bym z nim tutaj pogadał. Że my nie mamy... Więcej jest tutaj opcji, że ludzie Griza nas tutaj będą słyszeć, wiesz? Ale u niego w twierdzy? W siedzibie gildii? To nie... A Gris nie jest w tej samej gildii przypadkiem? Nie, Gris jest od Torgaka, który jest burmistrzem przyczółka. My idziemy do gildii, nazwy nie pamiętam, ale generalnie twardzieli. Najsilniejsze ramię, tak. No, najsilniejszego ramienia. Ja myślałam, nie. że Gris też jest w tej gildii, pomimo że jest porucznikiem Torgaka, że to się nie wyklucza. Nie, to się wyklucza. Dobra, to luz. Gildie oczywiście uznają władzę Torgaka jako burmistrza i tam prowadzą z nim liczne interesy i tam jak trzeba, to tam pomagają, jak coś od nich chce, ale raczej są samodzielnymi bytami. Twierdza Trójzębu to faktycznie dosyć poważna fortyfikacja obronna, głównie wieża o trzech mniejszych takich szpicach, przypominających z grubsza w kształcie trójząb. Na dziedzińcu tej wieży kilku członków gildii aktualnie tam prowadzi jakieś drobne sparingi albo trenuje wyprowadzanie ciosów na kukłach drewnianych, albo tam ćwiczy jakieś ćwiczenia fizyczne, pompki i temu podobne sprawy. Głównie są to trolle i orkowie, najczęstsi członkowie tej gildii. Głównie też adepci dyscyplin związanych z walką, wojownicy, fechmistrze, powieczni żeglarze albo powieczni łupieżcy, którzy wynajmują się jako strażnicy albo ochroniarze na latających okrętach transportujących dawców imion i towary po całej Barsawii i również dalej. Egil przyjmuje was w swoim biurze. Mówiłem. Już nie kozasz, dobra? Mam nadzieję, że nie wszedłeś tu strzępić ryja ladarem, tylko masz coś konkretnego dla mnie. Spoglądać Mamy Egilu, ale on i tak musi dostać knebel albo cokolwiek innego, żeby przestać się... Dobra, wygadaj się ty. No, teraz nie mam gadać? Cholero jedna. No i tak, dobra, Trickel odetchnął jeszcze, potrząsając łbem, po czym powiedział, zerknął jeszcze przez ramy, czy drzwi są zamknięte. Też stonował głos troszeczkę, żeby już się nie drzeć, że dowiedzieliśmy się, że zarówno ten twój towarzysz, jak i nasza szanowna pani, której szukamy, oboje poszli na robótki do niejakiego Griza, który jest bardzo wysoko postawiony. Griza... I przepadli. Griza Złote Oko? Tak. I przepadli jak tylko za nim poszli. Tak, przyszedł do... Wazą, wyleciało inne tego gościa. No do tego dyrektora przytułka. No, do Balarona jakiś czas temu. Powiedział, że ma robotę. Pierwszy się zgłosił twój kumpel, jakieś 20 dni temu. No i wtedy zniknął. A jakiś tydzień temu znowu przyszedł. Wtedy zgłosiła się osoba, której my szukamy z kolei. A jak przynajmniej to jest wersja Balarona i raczej mu wierzę, bo miał namacalne ślady na mordzie. A jak poszedł do Grisa zapytać się, co jest grałem, to ten podbił oko i powiedział, że ma zamknąć mordę i nikomu o tym nie mówić. Więc coś tu śmierdzi, mój drogi Gilu. Dodatkowo pewne stowarzyszenie węszy też, szukając brudów na Torgaka. Mówisz o tych patałachach ze Seno? Tak, o tych, co nie mają co robić ze swoim życiem. Siedzą tylko i drą mordę. Na generalnie gorąco się robi. A ten, kto nas wynajął, raczej jest po stronie Torgaka. Więc pewnie, nie wiem, czy Torgak ma jakieś faktycznie problemy ze swoimi ludźmi, nie kontroluje ich. Jakaś grubsza aferka się zrobiła. Szlak by to trafił, no. Gris to... W sumie nie wiem, no właśnie, powiedz mi, czy ja mogę tak pójść z moimi przyjaciółmi i mu wpierdolić? Tak nie bojąc się, że ewentualnie Torgak się o tym dowie i mi wpierdoli? Precyzując, powiedz mu, że nie może. To zależy, czy Torgak autoryzował tą akcję Griza, czy też Gris sobie... Dobra, zaryzykuję, że nie. Wykroczył albo zaryzykuję, że coś poszło nie tak. Wykroczył poza swoje kompetencje, bo jeżeli opcja numer 1, no to mogą być problemy. Jeżeli opcja numer 2, no to Torgak się nawet ucieszy, że ktoś ukrócił zapędy kogoś z jego ludzi za niego.
Problem w tym, jakby się tego dowiedzieć, zanim zaczniemy kryje. Czy jest jeszcze jakaś by było- oficjalna lista spraw, którymi zajmują się ludzie Torgaka? To ludzie Torgaka zajmują się różnymi sprawami, chociażby pilnowaniem porządku w mieście obok prawodzierców Lostera. Ja się Więc- pytam, czy jest jakaś oficjalna lista takich prawników, co by stwierdzić, że Gris tydzień temu, czy tam miesiąc temu zaczął jakiś nowy projekt i zaczął do tego sprowadzać sobie pracowników. Albo kogo pociągnąć za język, żeby to ogarnąć. To trzeba było pytać któregoś z ludzi Griza. Zwykle jak mają wolne, to się stołują w niespokojnym trollu. To trzeba by było ich zapytać. Ale to by było głupie pytać ludzi Griza, bo jeżeli to jest coś, o czym Torgak ma nie wiedzieć, to wszyscy ci powiedzą, że nic się nie dzieje i żadnej sprawy nie ma i żaden ani ork, ani żadna kobieta nie zniknęli sobie tak nagle z Griza u boku. To ja wam nic nie pomogę, bo my się nie wpieprzamy Torgakowi w jego interesy. Chyba, że dopóki nie kolidują z interesami naszej gildii. No teoretycznie już wiesz, że twój człowiek zaginął pracując za Grisa. Ale jeszcze nie mam twardych dowodów na to. Na razie to są tylko insynuacje. No, mamy zeznania człowieka. Znaczy, no, A on ma szefa książkę. przytułku. Książka On- jest już twardym dowodem. Tak. I on może powiedzieć ci, że tak, a on go poprosił od pracownika, którego mu dał. Znaczy inaczej, twój Hereus się sam zgłosił, jako ochotnik. W sumie obaj się sami zgłosili. No tak, ta też się zgłosiła sama. Więc no jest w tym jego wykazie zapisane, że ostatnie wyjście w towarzystwie potencjalnego zleceniodawcy, o której pracy niewiele wiadomo. Tak czy Ja siak. mam dobre pytanie. Czy Gris z kimś ma zwadę? Czy ty coś wiesz? Bo ty się bardziej jednak obserwujesz ludzi Torgaka, bo musisz, aniżeli my. Z kim Gris nie ma zwady. To kawał aroganckiego, pyskatego pyszałka. Coś w stylu waszego kolegi. A on więcej Jestem gada, ale przystojny. przynajmniej... Ale nie, bo jeżeli jest tam jakaś osoba, która by najchętniej tego Griza sprzątnęła ze stołka, niekoniecznie całkowicie, ale ze stołka, żeby podjąć jakąś inną, lepszą osobę, to można by się z nią dogadać, żeby to posprawdzała. Ja myślę, że za Griza chętnie wzięłoby się SNO, bo nie raz i nie dwa spuścił niektórym członkom tego stowarzyszenia srogi w pierdol. Problem w tym, że jeżeli podrzucimy do SNO informację, że Gris kręci coś na boku, a okaże się, że to była sprawa Torgaka, to my będziemy w dupie. No ja tym bardziej tego nie zrobię, bo my działamy oficjalnie we współpracy z Torgakiem, więc nie mogę mu robić pod górę, bo będzie chryja. Dobra, gdzie się stołują ludzie Griza? Zwykle w niespokojnym trollu, dopóki ich szef ich nie wezwie na jakąś akcję. Jak zadać pytanie, kto nie lubi twojego szefa, bez insynuacji, że idziemy do tej osoby? To zbyt Jak duży zadać był pytanie, umysł. że ktoś nie lubi. No Lenka, może zrobimy- mów Lenka. Że chciałam, że jeszcze raz powiedz, bo nie wiem, czy załapałam do końca. Jak zadać jakie pytanie? Jak zadać pytanie, kto chce wklepać twojemu szefowi, bez insynuacji, że idziemy do tej osoby? A może spróbujmy z nimi pogadać po prostu, udając przyjaciół. I zaczniemy co chlapną popijać. Albo usiąść gdzieś i posłuchać, kto ma dość swojego przywódcy. Mogę zawsze z nimi pogadać na zasadzie, że no, w sumie razem możemy pogadać, że chcielibyśmy na przykład może zastanawiam się nie dołączyć do ekipy Torgaka. Powiemy, że ci tam, co tam byli na tym targu, dzisiaj to tam bredzą i tak dalej. Zobaczyć, jakie są nastroje przy okazji. Czy No lubią można. Grisa, czy niekoniecznie. Ja podejrzewam, że ludzie Griza lubią Griza. No chyba, że upraszczam. Ale może inni go nie lubią. Może coś chlapną. No, nie wiem, można chyba tak zrobić. Alternatywa, plan B, no to, że dowiemy się, gdzie łazi, go wciągniemy w zaułek, ogłuszymy go, zwiążemy i potem zapytamy, podbijając mu jedno oko, a potem drugie ewentualnie. Dobra, Ja tylko takie dwa plany mam, więcej nie mam. zacznijmy od stołówki. Najpierw paszcza, potem pięść. Bo rozumiem, bo mam w sumie jeszcze, bo byśmy się pojutrze dopiero spotkać z tą Drusillą, nie? Tak. No, właśnie. No ona teoretycznie... W sumie, czekaj, bo już nie rozmawiamy już chyba przy tym orku, co nie? No, właśnie, już poszliśmy. Tak myślę, że poszliśmy. Że teoretycznie ona mogłaby więcej tutaj ugrać, Tak. bo ona No, jest bo ona, przy Torgaku. no, bo ona powiedziała, że jak czegoś się dowiemy, to się z nią mamy spotkać, nie? No, tylko dosyć szybko czegoś dowiedzieliśmy de facto, więc... Tylko, że ona chciała wiedzy o Zemmie, nie tyle o Grizie Złote Oko, nie? Tak, No, ale ale nie wiem, to jest trop. Może boję, że szukamy pracy. Słyszeliśmy od tego. Ej, może tak zróbmy na prosto. Dobra, Ja się to... przyjadę do Grisa i powiem, że
No, słyszeliśmy od Balarona, że szukasz pracowników, to w sumie byśmy chętni do pracy. Bo akurat groszem nie śmierdzimy za bardzo. Można w sumie się wkręcić. Już Ciekawe co zrobi. w najlepszych okolicznościach zgarniemy 3 pensje. W sumie to 4, bo Egil też będzie musiał coś nam zapłacić. Dobra, ja ryby na 5 minut, także kombinujcie. A tym, że idziemy szukać trzeciej pracy. W sumie 4. Nie jest łatwo wyżyć w Warszawie, okej? Były ciężkie czasy. Praca na 4 etaty, tak. Czyli gdzie jest ten, do niespokojnego trolla, tak? Spotkać się poszukać ludzi Griza Złote Oko, okej. Kiedy z wieży, czy z twierdzy Trójzębu udajecie się w kierunku niespokojnego trolla, pogoda nad przyczółkiem pogarsza się. Nadciągają burzowe chmury i zaczyna siąpić srogi deszcz. Kiedy docieracie do niespokojnego trolla, w środku jest pełno dawców imion. Czy to chęć rozrywki, czy to ucieczka przed słotą przygoniła ich do tego przybytku, jak pewnie do innych przybytków przyczółka. Jest tutaj dosyć tłoczno i gwarno, jeszcze bardziej niż było przed kilkoma godzinami, kiedy rozmawialiście tutaj z Drusilą. O ludziach Griza Złote Oko wiecie, że to tylko kilku trollowych ochroniarzy. Nic więcej. Jak zabieracie się do tego, żeby namierzyć, którzy to są? Najpierw zamawiam piwo. No to wiadomo. Barze. Będę szlachcicem, zamówię kieliszek wina. Zarówno piwo, jak i wino są oczywiście... Myślałem, że pijesz tylko wodę z wodorostami. Wiesz co, lepsza woda z wodorostami od tych szczyn, które ty masz w kuflu. Tam, tak ci się wydaje. Dopiero wczoraj piłeś. Dzisiaj. I właśnie dlatego już więcej nie będę. Widzę, że to by nieźle Nie weszło. mów tego za głośno. Nie mów tego za głośno tutaj w towarzystwie. No to ja się rozglądam generalnie. Czy ktoś mi pasuje na taką ekipę? Żeby to był tylko jeden troll, to byłoby spoko, ale tutaj trolli różnej maści jest całkiem sporo. A to sobie tam kilku z nich gdzieś gra w kości, przekrzykując się głośno przy kuflach pienistego piwa, a to inni sobie gdzieś tam siedzą i wcinają jakieś miejscowe specjały. A tutaj kto jest barmanem? Czy tam karczmarzem w tym przybytku? Tylia niespokojna, od której zresztą pochodzi nazwa przybytku. No jak tam będziemy nalewać mi drugi kufel bardzo dobrego trunku, mówię to na głos, no to ją zagaduję. Co mamy sprawę do Grisa albo do jego ludzi? Nie kojarzysz może, czy to dzisiaj są? Bo to, co patrzę na te facety, to mi się zlewają w jedno, więc... Griza? Griza Złote Oko, tak? No tak. A bo któregoś z jego ludzi, mam do nich sprawę. No, Griza nie widziałem już od dobrych 2 dni, ale jeżeli chodzi o jego ludzi, to tamci, co grają w kości. Patrz na tamtych, co grają w kości, co to za jedni. O, siedzi takich 3 trollowych osiłków. Musiał udawać, że jestem odważny, czy jednak nie będę musiał? Siedzi 3 takich trollowych osiłków w skórzanych zbrojach, gdzie tam widać, że zajęci są bardzo mocno grą w kości i opróżnieniem kolejnych kufli pienistego trunku. Tylko jeszcze jedno. Jak zamierzasz wszczynać to rozruby, to bez sięgania po miecz. Ja nie chcę żadnej rozruby wszczynać. Eferik. Teraz zakwałem się jako super gracz, który aktywizuje innych graczy. Więc Eferik. Wiesz co, ja słyszałem, że trolle tak dosyć dobrze trzymają z obsydianami, więc może by się ich zagadało, co? Pewnie oboje, tak. I obsydianie, i trolle mają mocny uścisk, więc możemy się mocno trzymać. No ale tak słyszałem, bo tam wiesz, jak był pogrom, to oni tam nawet z jakimiś żywogłozami tam razem w KR-ach pomieszkiwali, więc może coś w tym prawdy jest. To wiesz, byś zagadał, czy Gris jakąś robotę ma i tak. No wiesz, o co chodzi. Dobrze. Poradzisz sobie. Spróbuję zagadać językiem, jaki poznałem. No użyję według jakiejś sztuczki tam magicznej. Uroku osobistego na przykład. Rickel, sącząc to wino, zastanawia się, czy zamówić sobie miskę prażonej kukurydzy, bo popcornu tu nie mamy. Dobra. Nie mamy, ale mamy piwo, trzecie. Ja cię nie będę wynosił! Nie by było jakoś magię Nie wiem, wiesz, to mi się coś wyda. Generalnie to wygląda, jakbym popychał obsydianie, ale to jest niewykonalne, więc tak tylko...
Położyłeś rękę na obsydianinie i po prostu idziesz i twoje stópki się ślizgają po wsadzce. Próbuję nadać kierunek. Dobra. Czy Mimic Voice działało tak, że można mówić, co te głosy mówią? Rzucasz to przeciwko obronie społecznej. A to tylko w czasie ataku, tak? Nie, tylko po prostu rzucasz na dobra. obronę społeczną przeciwnika, chcesz tego użyć. Uczysz się imitować głos przez liczbę godzin równą randze twojego Mimic Voice'a. Tylko to jest jakoś kogoś chciało udawać czyjś głos po prostu. Tak? Tak, tak. Dobra. Okej, pomyliłam to sobie, dobra. W takim razie... Battle Shouta możesz użyć na nie. Ale jeśli chodzi o twoje czary, to masz niewidzialne głosy. Czekaj, może to. O to mi chodziło chyba. Bo to jest czar. To jest czar, który tworzy ukryte głosy, które mają jakby distract, czyli rozpraszać postać. Aha, że tylko rozpraszają, a nie mogą mówić, jaki fajny ziomeczek idzie do nich, co? Żeby im podpowiadać. No ty masz Taki dużo puls. charyzmy. 14 charyzmy masz. Kurde, spoko. To jest bardzo wysoko, jak moda w tym. Dobra! Okej. Do Dobra. odważnych się należy. Tak zawsze mówili. Okej. Z tej ciekawości sprawdzę, bo chyba mamy identyczną charyzmę? A nie, ja mam troszeczkę wyższą. Dobra. Chodzi, że ja mam w takim najniższą. razie. 13 tylko. No słuchaj, bo można mieć niską charyzmę i nie mówić, a można mieć niską charyzmę i gadać bez sensu, jasne? I wtedy jesteś to drugie. Ważna jest siła przebicia. W twoim przypadku po prostu siła. Przebicie. W takim razie tam ruszam. Czy tam siedzą same trolle? Tak, tam przy tym stole siedzi 3 rosłych troli, wyglądających na takich raczej rozrabiaków. Głośno się zachowując i pijąc piwsko, grają sobie w kości. Dobra, to idę do nich, chodzę, śmiecham się. Od razu mi się przypomniał Arni w Terminatorze, jak próbował się uśmiech. Stajesz Witajcie, przyjaciele trolle. Bo nasze rasy się przyjaźnią. Co u was słychać? No tak, podchodzisz do tego stolika i tak mówisz to, co mówisz. Oni tak przestają grać w te kości. Tak wszyscy we trzech tak się na ciebie spatrzą. Słyszysz to? Przyjaciół szuka. W przyczółku. Ja też odwracam się do reszty i pokazuję okej. Ale nie tylko przyjaciół, a skoro to poznanie i przyjaźń mamy za sobą, to może macie, przyjaciele, mojej pracę jakąś. Słyszeliście coś? 2000 lat później to będzie obsydianie staną się mówiącym AI. Tak. No tak, pracy szukasz? Bezrobotny obsydianin, to może jako tragarz byś się zatrudnił. Chociaż z tymi szatami to... A może w kości byś chciał zagrać? Tak kuksańcem, tak kolegę w bok. Grałeś kiedyś w kości? Chyba nie. To siadaj, nauczymy cię. porządku, dziękuję. Widzicie, jak wasz towarzysz dosiada się do tych troli i jeden z tych troli bierze kubek, wsypuje do niego kilka kości, takich sześciościennych i stawia przed tobą. Bierz ten kubek, potrząsasz i wyrzucasz na stół. Ale zanim to zrobisz, trzeba obstawić zakład. Wpisowe to 10 sztuk srebra. Masz tyle? Przecież tu piszą pieniążki. W ekwipunku powinny być. No masz 50. W ekwipunku, dobra. 50. Tak, dobra, obstawiam. Więc rzucasz tymi kośćmi, to jest 5 kaszustek. Jeżeli wyrzucisz więcej niż my, to wygrywasz. Jeżeli nie, to tracisz swoje pieniądze. Grasz? Gram. No to rzuć. 5K6. Rzucam. K6. Skrank dalej z zafascynowaniem obserwuje tą scenę. Jak tutaj sobie... Nie, to się zaznaczy bonusy. Nie, po prostu tam na dole masz te takie symbole kości. Kliknij 5 razy na D6. A, 5 razy po prostu na szóstkę, dobra. Albo kliknij raz i zmień jedynkę na szóstkę. I enter. To też. Rzeczywiście. Czyli 6 kości mam wrócić, tak? 5. Co tam 5? Dobra. O, 2 pary. Uśmiechnął się. Jest szczęście początkującego. Dobra, to teraz rzucają trole. 3. Wygraliśmy. Zgarniają ci twoje pieniądze. Straciłeś 10 sztuk srebra. Grasz dalej? Nie wiem, koledzy. A powiecie mi, jak to z tą pracą? Słyszałem, że pracujecie dla kogoś, kto może pracę dać. A od kogo słyszałeś, że pracujemy dla kogoś, kto może dać pracę, co? Istoty, która mówi. Skąd ty się urwałeś, kolego?
Żywopłazu. Żywopłazu. Staram z się wyglądać na tak bezceremonialnie głupiego. Wiesz co, ten jeden z troli tak się klepie w czachę. O ty Stoniusie, o ty Stoniusie. Ja się boję, że pokaże na nas. W tym momencie też trochę liczę, że wezmą mnie za tak głupiego, że aż takiego, że oho, weźmiemy go, można to jakoś wykorzystać. Dobra, to rzuć mi na charyzmę i dostajesz, trudność będzie 6, a w bonusie dostajesz 2 stopnie za realistyczne udawanie bezdętnie głupiego. Zamawiam kolejny kieliszek wina. Ja uważam, że ona nie udaje prosto głupiego, bezdęnie głupiego, tylko prostolinijnego, że obsydianina, którzy zwykle tacy są. To tak, Prawdopodobnie. A gdzie się dodaje bonusy tutaj? W modyfikatorze wpisujesz 2. Modyfikator spodnia, czyli tam po prostu dopisuję 2? Tak. Jak klikniesz, to ci się wyświetli okienko i tam na górze będziesz miał modyfikator, potem trudność i tak dalej, nie? To w pierwszym okienku 2. Tak. A w drugim 6. Nie wiem, czy tak się zastanawia. Wydaje mi się, że mamy pracę dla nieco bardziej rozgarniętych umysłowo dawców imion niż ty. Ale wciąż możesz z nami zagrać w kości. Grasz? A jeżeli wygram, to dostanę pracę? O, dobre. Jeżeli wygrasz, dobrze, ale to w takim razie podwajamy stawkę. Będzie 20 sztuk srebra. Stać cię na to? Jeszcze mogę to przewidzieć w swoich finansach. Wobec tego zaryzykujmy. No to rzuć 5d6. Niech i tak będzie. 3, 4, 5, 6. Para, dobra. Teraz ja rzucę. Jezu, czy wygracie w pokera kościanego? Tak. Trójka, Ja trójeczka. Znowu przegrywasz i zgarniały twoje pieniądze. Chyba nie masz szczęścia, przyjacielu. W tym momencie Trykel tego nie wytrzymał, obserwując przewalające się srebrniki w bardzo głupi sposób. On po prostu podszedł tam bezceremonialnie, opróżniając wcześniej ten drugi kieliszek wina, który zamówił, zostawiając go na blacie barowym. Tak podchodzi do Fyrika, zakłada, jeszcze podpierając talię rękoma z takim: co, znowu przewalasz pieniądze? Znowu przewalasz pieniądze naszej drużyny? Co ty sobie myślisz? Gdzie nie pójdziemy, idziesz grać w kości? No weź się ogarnij. Babci zaczynają rechotać tak głośno. To twój opiekun? Dziewczyna czy chłopaczek? To jest niestety nasza przybłęda. O ile go ograliście, chłopaki? Chyba wystarczająco. Będzie na to pić przez kolejne 2 dni. Oj, żeby was szef przypadkiem o tym nie dowiedział. Dobra, dajcie mi jeszcze raz wejść, zobaczymy, czy przypadkiem nie odzyskam tego wszystkiego. No, ale to gra o wysokie stawki. 30 srebrników. Staćcie na to? A nie wiem, Żura, gdzie mam pieniądze? W ekwipunku. Ciężko, powiedzmy 20. Wcześniej graliście o 20, jak słyszałem. No niech będzie, mamy dzisiaj dobry dzień. Nie ma to jak ograć 2 frajerów pod rząd. Wysławiacie się niezbyt przyjemnie. Myślałem, że się przyjaźni. Oni zaczęli się tylko durnie śmiać i poklepywać po ramionach. Nie wiesz, panie Samolot, czym jest przyjaźń. Żuraw, mam taką niecodzienną propozycję dla ciebie, No. że jak będę rolować, to chciałabym w jakiś sposób skorzystać z wydłużonych pazurów, żeby lekko te kostki podkręcić, żeby one się lepiej podczuły. I jakby znaczy w sensie, jak ja miałbym to odnieść to do tego, co wypadnie na tych kościach. Ale nie wiem, ty mi powiedz. Ja chcę cheatować w tym momencie. Chcesz cheatować? Dobra, no to... Close tak nie działa. Ja wiem, że Close jest do ataku przede wszystkim, no ale staram się wykorzystywać jego alternatywne możliwości. No tylko dodaje ci do siły. Tak, ale staraj się myśleć narracyjnie, a nie mechanicznie. To powiedz, że cheatujesz i używasz zręczności do tego. No właśnie, będzie zręczność, będzie poziom trudności 6, ale jak ci się nie uda, no to rozpętasz, wkurwisz ich i rozpętasz bójkę w barze. Też pięknie zadziała narracyjnie, bo czemu by nie? Testuję to. Bo oni są już podchmieleni, a to trolle, więc są dosyć nerwowi. Jak się gapną, że coś próbujesz oszukiwać, to się wkurwią. Bo gadają i wyrzucacie i tak w to w kubku, więc trudno było ci nawet użyć podkręcenia, tylko raczej na zasadzie, że robisz tak, jedną kostkę na przykład gdzieś chowasz, niby ten na stół, a to bardziej w ten sposób. To jest jakaś sztuczka iluzjonisty, którego mamy w drużynie i który może używać sztuczek. Ej, właśnie, przecież zapomnieliśmy, ona ma tą niską magię mogła używać do tego rzutu przecież.
teoretycznie. No mogła teoretycznie, tak. No. Chyba, że ten, właśnie ewentualnie możesz tego rzutu Fyrik można użyć. ten, To może Fyrik, teraz, no. Fyrik niskiej magii, Half Magic, możesz tam kliknąć, to na głównej zakładce swojej pod statystykami masz, pół Half Magic i tam też poziom trudności byłby 6. Na głównej zakładce? W sensie cechy? Czy... Tak. Tak, tam gdzie masz cechy i tam na samym dole masz pod karmą niska magia jest kostka. Ty rzuć normalnie kostkami tymi 5, zobaczymy co wypadnie, a... Wypadło Dobra, co wypadło? 2 pary w sumie, więc nie jest źle. 2 pary, no to ja jeszcze rzucę za trole i zobaczymy co im wypadnie. Myślę, że jest full. Full. Okej, Więc, dobra, to ja więc, muszę... Musisz jedną kostkę okej. zamienić na jakąś inną. Dobra, to jaka trudność to jest? 6, z tym, Okej. że czekaj, ty masz 3, nie, no to tam 2 kostki trzeba było zamienić. Na przykład na 4, na karetę, nie? No. Czekaj, kareta jest wyżej No. od fulla, nie? No. Tak. Tak, Tak, jest czwórka, jedno tak. wyżej. Dobra, trudność 6, niczego innego nie wpisuję, tak? Mhm. Mhm. Oni są pijani już. Jest! Okej. Przez sekundę, zanim kostki zatrzymały się na stole, Trickle dokładnie widział, że zamiast 4 czwórek tam były 2 dwójki, 4 i 2 czwórki, ale drobne gesty i chrząknięcia Fyrika sprawiły, że aktualnie na stole świecą się 4 ładne kości z wyrytą na nich cyferką 4 i trolle takie westchnięcie zawodu z siebie wydają. No. I kto się śmieje Śmieje ostatni? I tak niechętnie tylko tak biorą na tą kubkę 40 srebrników i tak przesuwają w twoją stronę. No i ja biorę swoje 20, oddaję 20 Fyrikowi i tak jeszcze wymownym klepnięciem go w ramię. Weź, nie przepieprzaj pieniędzy więcej. Nie mamy normalnej pracy, żeby można było mordować srebrniki. Ej, ale tak jakbyście chcieli coś popracować, to może by się coś znalazło. Co, noszenie skrzynek? No nawet jeśli, to co, boisz się? Za ciężko? Noszenie skrzynek to po 5 miedziaków płacą, daj spokój. Jak masz coś lepszego, to mów. Jak coś, to przyjdźcie tu wieczorem. Będzie szef, pójdziemy do szefa, to może on wam coś zaproponuje. O, no i w tym momencie rozmawiamy rozsądnie. Dobra, wieczorem, po zachodzie słońca. Dokładnie. A teraz zjeżdżajcie stąd, bo chcemy się napić. A, miłego. Rzucił jaszczur, złapał obsydianina pod ramię i wyszedł tak, żeby widać było, że on go wyciąga wręcz, chociaż to musiało wyglądać zabawnie. No tak, Trickle go tak szarpie, a ten tak się na ciebie patrzy i ten Fyrik się tak na ciebie patrzy dziwnie i w ogóle wiesz, jak skała, nie drgnie, a ty go tam ciągniesz. I dopiero jak sam wstanie, to dopiero ewentualnie, wiesz, jak nie poruszona, wiesz, taka... No to prawda, ale po chwili załapał. Tak, łapie, po chwili Fyrik łapie, że Trickle chciał cię zabrać już z powrotem tam w kierunku Seprisa, który nie wiadomo ile kufli już opróżnił w międzyczasie. Nie, bez przesady, no. Z 4. I co? Coś wiemy? Po zachodzie słońca ma tu być sami szef i ponoć ma nam zgarnąć jakąś robotę. Wie o naszej dwójce, a ty się po prostu doplączesz. Możecie iść sami, jak chcecie. No to właśnie zależy od ciebie, czy chcesz też być zamieszany w udawanie pracownika, czy na przykład będziesz niezależny. No, pewnie wszystko się wysypie, więc nie wiem, czy wolicie, żebym był z wami, czy raczej sami chcecie sobie dać radę wtedy. Jak wolisz. Mam tylko nadzieję, że nie będziemy więcej grać w kości. To co robimy? Czekamy do tego wieczoru, czy co? Zastanawiam się właśnie. No bo nic nie mamy innego do roboty. No nie, chyba żeby pozagadywać na mieście kogoś, jakieś większe plotki. No chyba, że tak zrobimy, że jak mamy parę godzin do wieczoru, to można się przejść po prostu po mieście, popytać w różnych karczmach. Może ktoś jeszcze zaginął, może nie. Mhm. Jakieś plotki po prostu pozbierać, a może w ten sposób. No dobra, to Ploteczki. ktoś z was ma Streetwise'a, czy tam znajomość ulicy? Nikt? Nie, ja tylko mam swoją konwersację. Ja tylko umiem prowadzić rozmowy i jestem coś spostrzegawczy. Okej, czyli plotki, ale plotki dokładnie na temat kogo? Griza, czy takie jakiekolwiek? Co, no, jeżeli, bo rozumiem stopień trudności tego wyzwania, to tak bardziej nakierowany na Grisa, ewentualnie czy ktoś zaginął. Być może gdzieś tam, jak ktoś bardziej będzie rozmowy, to padnie imię Zemmy albo tego Heurusa.
No, ale no, generalnie takie nakierunkowane w tą stronę, nie? Ale nie takie narzucające się. Tej rozmowy nie prowadzę w zasadzie, powiedz coś tam, jak przysłuchaję, tylko takie właśnie, bardziej szukanie plotek, ale w tym konkretnym kierunku, nie? No to rzuć na konwersację, a jeżeli ktoś jeszcze tam z waszej trójki próbuje zbierać jakieś informacje, to na charyzmę poziom trudności będzie 6. Ewidentnie z kimś się dobrze dogadałem. Ja mam 11 też. Wszyscy mamy sukces de facto. Parę godzin, które spędziliście na mieście, daje wam taką wiedzę, że Gris, Złote Oko, ma najprawdopodobniej konflikt z Radostą Dru przez siostrzeńca Torgaka, Rugasza, ponieważ jakby wieść niesie, że próbował dobierać się do Radosnej Dru i nie spodobało się to Rugaszowi, a Rugasz jest bliskim przyjacielem Radosnej Dru, która dla was przedstawiła się jako Drusilla. Rugasz chciałby znaleźć coś na Griza, żeby donieść Torgakowi i wyjebać go ze służby albo jakoś inaczej problem jakby rozwiązać bez sięgania po takie zabiegi jak jakieś skrytobójstwo czy temu podobne rzeczy. No i też podobno często gęsto widywano Griza na zewnątrz przyczółka w Okrawkach gdzieś tam. Znowu tam. A Okrawki to taka dzielnica Parlind, kiedyś mieszkalna, taka z zabudowaniami mieszkalnymi mieszkańców, ale teraz coś w rodzaju slumsów poza murami. W miarę jak na Parlind to jest jeszcze w miarę w cudzysłowie dużym bezpieczna strefa, ale bo może nie ma tu za wiele jakichś niebezpiecznych stworzeń pokroju horrorów, ich konstruktów czy nieumarłych, tak jak w innych częściach Parlind, ale jest tu mnóstwo gangów, biedaków, bandytów, wszelkiej maści autoramentu, który z różnych przyczyn nie chce albo nie może przybywać na terenie przyczółka. Przemytnicy też, jacyś tam szmuglerzy różnych rzeczy. Ogólnie niezbyt przyjemna okolica. Czy najlepiej by było tak naprawdę znaleźć Radosną Dru w tym momencie? Pewnie tak. Jak do Torgarza pójdziemy, no to on będzie mieć jedno wielkie kim wy kurwa jesteście. Ale jeżeli Radosna Dru powiedziałaby, że ta trójka przypałów jest ode mnie, to rozmowa będzie wyglądać inaczej. Więc czy uda nam się jeszcze na mieście wyciągnąć, gdzie Radosna Dru tak naprawdę przebywa? Tak, oficjalnie. Poczekaj, bo ja tam straciłem wątek w tym momencie. Kto się dobiera do tej Radosnej Dru? Gris, a Torgarzowi, czyli... Torgakowi. Nie. Torgak to jest Rugasz. szef. Rugaszowi to się nie spodobało. A dlaczego? Bo jest jej przyjacielem z tego, co Żuraw opisywał. Aha. Ponoć wychowywali się razem. No tak, tylko żeby to się z nią nie skończyło na tej zasadzie, że my pójdziemy do niej, ona powie, że wiemy za mało. No. Jasne, ale możemy zawsze zasadzić jej informację, że jeżeli chce odnaleźć swoją przyszywaną ciotkę, to już w tym momencie musimy mieć jasne namiary na Griza. No mamy, bo przyjdzie wieczorem do karczmy. Tak, ale możemy się wkręcać do jego kompanii, a możemy to załatwić od Rugarza, który będzie miał łatwość w zweryfikowaniu, czy to, co robi Gris, jest legitne, czy nie, i może trochę posprzątać za nas. No tak, tylko mi się wydaje, że po to on nas wynajęła, żeby nie plątać ludzi Torgaka w to. Tylko takie no-name jak my się do tego nadają. No to niech wyrazi sama albo opinię. Takie no-name jak wy się do tego nadają i ja. Niech sama wyrazi opinię, czy w takim wypadku mamy dalej działać jako no-name'y, czy szkoda czasu. Nie rozumiem. Gdzie twoja żyłka? Jakieś takiego, tej energii skręgowej w tobie. Moja żyłka energii skręgowej mówi mi, że jeżeli to się sypnie, to banda troli sklepie mi mordę, a trochę mi się to nie uśmiecha. Panie są adepci, damy im radę. Ale to ty jesteś tu wojownikiem, nie ja! Jestem fechmistrzem, wypraszam sobie. Jedno leży obok drugiego. Nieprawda. A ja w przeciwieństwie do ciebie nie walczę, tylko głaszczę pieski. Dobra, widziałem te pazurki. Nie wiem, która godzina, Żuraw? W świecie rzeczywistym, czy w świecie gry? W świecie gry! No już takie późne popołudnie, zbliża się powoli wieczór. No właśnie. To chodźmy do karczmy, usiąść sobie, pijemy coś, poczekamy. 6. piwo, tak? To się skończy źle. To się strasznie skończy źle. Dlaczego ja się w ogóle z tobą zadaję? Dobra, idziemy. Jesteś adeptem. My nie mamy różnych jest więcej niż jeden ork adept w tym cholernym mieście.
Przepraszam bardzo, czy te imiona mi uciekają dzisiaj, sorry. Czy Fyrik coś oponuje? On jak najbardziej, aż kipi w środku na pewno, żeby pójść na wyprawę i się faktycznie na żywioł. On chce iść na żywioł na 100%. Ferik, weź się wreszcie wypowiedz też, czy lepiej pójść do kobiety i spytać się o to, co mamy robić, czy idziemy na przypał Ale według co my tego? musimy ciągle chodzić, kogoś się pytać, co mamy robić. Sami wiemy, co mamy robić. Ktoś musi myśleć za ciebie. I za was w takim razie. Nie, za ciebie przede wszystkim. Twój mózg siedzi w tej pochwie żelazny, a ja przynajmniej mam go w głowie. Też mamy tutaj konflikt. Konflikty najczęściej, słyszałem, rozwiązuje się albo na miecze, albo rozmawiając. Rozmawianie wam nie idzie, ale na miecze też to może nie pójść. Nie jestem pewien, co teraz zrobić. Nie chciałbym też powodować kolejnych konfliktów między nami, wydając opinię, która nie spodoba się jednej ze stron. Nie wiem, jak tu dalej działać w takiej drużynie. Nie wiem, nie jestem pewien. Zastanawiam się. Ale co byś zrobił? Poszedłbyś do tej kobiety znowu pytać o coś, czy byśmy zadziałali sami i zobaczyli, co faktycznie jest z tą robotą. Może ci ludzie są w niebezpieczeństwie, czy dawcy imion. A na pewno są w niebezpieczeństwie, w końcu No właśnie, zniknęli. to nie szkoda czasu. Których szukamy? Tak. Z pewnością tak, jeżeli jeszcze żyją. Bo jeżeli nie żyją, to już w tym niebezpieczeństwie nie są, więc wtedy problemu nie mają. Ja na trzeźwo tego nie dzierżę i tak się mnie dziwi, że tyle piję. Wypieprzasz za dużo pieniędzy na piwo, które jest tanie i cienkie. Zarobiłem na ostatniej akcji takiej. I też nikogo nie pytaliśmy ciągle, co się dzieje. Działaliśmy. A zginął tam ktoś? Nikt. No to tylko na twoje cholerne orcze szczęście. Dobrze, a No widzisz, to potencjalnie, trzymaj się mnie. jakie pytania byśmy zadali tej kobiecie? To Krótkie. musi być... Czy dalej mamy działać... Jak żyć? Jakie pytania krótkie? Czy dalej Było mamy działać... takie obsydianowe z twojej strony. Zbija się o ludzi Torgaka. Myślę, że wy się w ogóle nie dogadacie, bo Skrank mówi za dużo, a ty za wolno. Albo nie, czy ty Skrank mówi za szybko, ty za wolno. Wychodzi na zero i ja mam z nim lepszą komunikację niż z tobą. Nieprawda. To idziemy do karczmy, rozumiem. Tak. Chodźmy, potrzebuję wina. No, widzicie, to po co w ogóle? Stracimy tylko nie poczekać na tę dyskusję, jak i tak idziemy do karczmy. Możemy zdecydować jeszcze której. No idziemy do tej, to będzie Gris, no. Żebyśmy nie łazili po tym mieście w to i we w to. Czy do spokojnego trolla, znaczy do niespokojnego Tak. trolla z powrotem. No. No tak, no. Tak. Stary bywalcy, to my. Pogoda zresztą na zewnątrz nie napawa optymizmem, bo jeszcze bardziej się rozpadało, już naprawdę leje jak z cebra. Ja cię nie rozumiem. Woda jest fajna. Stanie w wodzie jest fajne. Mlep. Co kto lubi, no. Skranki akurat lubią dużo wody, więc wylęgło się ich znacznie, na ulicę Pszczółka wylęgło ich się znacznie więcej. I jak do tej Ludzie pory... kultury. Tak. Jacy ludzie. Ale kultury. Fu. W przeciwieństwie do ciebie. Jestem orkiem, żadnym człowiekiem nie jestem. Dawcy imion kultury. Tak. W każdym razie, pod sam wieczór trafiacie do niespokojnego trolla i zasiadacie tam w zwyczajowym miejscu, czekając na umówione spotkanie. Po zapadnięciu zmroku do was podchodzi tych samych 3 trolli, z którymi mieliście rozmowę i grę w kości. Tym razem wyglądają nieco poważniej. Też wyglądają na pewno nieco otrzeźwiałych. Pewnie przez te parę godzin zdążyli się przespać i odparować nieco alkoholu, który szumiał im we łbach. No, to jak tam? Gotowi popracować? Dalej zainteresowani zatrudnieniem, czy już wam przeszło? A może chcielibyście znowu zagrać w kości? Ta pusta głowa, która siedzi Nie. Ta pusta głowa, która siedzi obok mnie, też szuka pracy. Weźcie go, bo zaczyna mnie wkurzać. Piwa, które z jeszcze tam miałem. Głośno beka. Ten się tak... Oni się tak patrzą na ciebie i tak, czy ja cię gdzieś skądś nie znam? Jednak jestem rozpoznawalny, wreszcie. To jest ork.exe. Definicja orka. Tak, Nie znacie jeszcze takiej rasy? Czy to jesteś ten wyszczekany fechmistrz, który ostatnio pracował dla gildii i szukał zaginionych map? To ty, tak? Kojarzę cię. Tak, to ja, ekspert od wszelkich problemów. Drickel aż napił się więcej wina. Map jakich szukałeś? Ty potrafisz szukać w ogóle? Nie doceniasz mnie, ignorancie. Dajesz mi dużo powodów, żeby cię nie doceniać. No, na razie robisz to, co ja chcę, więc nie wiem, kto tu jest mózgiem.
Co, bezrobocie dotknęło w przyczółku? Trzeba było No, może zrobić, no. W tej ruderze trudno znaleźć jakąś porządną robotę, ale słyszałem, że wasz szefo ma jakąś. No dobrze, Tutaj dwoje moich przyjaciele coś wspominali o tym. Z tym przyjacielem to tak nie szarżuj. To dobrze. Znajomi. Ja nawet nie wiem, czy cię znam, biorąc pod uwagę, co tu się dzieje. To dobrze słyszałeś. Może ty najbardziej będziesz się nadawał do tej roboty. To jak coś, to chodźcie Pewnie z tak. nami. To idziemy. No idziemy. Więc wychodzicie z niespokojnego trolla na deszczową, chłodną noc i ruszacie Kaptur. w kierunku północnym, w kierunku muru oddzielającego przyczółek od ruin zapomnianego miasta Parlind. Po dobrych 20 minut przedzierania się przez mroczne, deszczowe zaułki przyczółka docieracie do muru, który w tym miejscu nie jest jakby jednością, ponieważ jest w nim pewien wyłom, może nie na całej wysokości, ale sporo z tego muru jest wyszczerbione i łatwiej jest się przedostać na drugą stronę. I widzicie, że na szczycie muru siedzi, na jego krawędzi, na gzymsie tego muru siedzi ubrany w długi płaszcz z opończą, czy z kapturem, ork, który kiedy podchodzicie pod ten mur, spogląda się tak na was z tych kilku dobrych metrów wysokości. I kogoście mi tam przyprowadzili, Gorlak. Co to za jedni? To ci, którzy byli zainteresowani pracą, Gris. No, to co wyście za jedni? My, to ci zainteresowani pracą. To już kurwa słyszałem. Może masz coś ciekawszego do powiedzenia? Sepris jestem, pewnie o mnie słyszałeś. Zaraz sprawdzimy, czy o tym słyszę. Panie Gris, ja jestem Jaszczur, to jest zero mózgu, pokazał na Seprisa, a to jest wielki kamień, pokazał na Firyka. Razem umiemy rozwiązać niejedną sprawę, chociaż nie wyglądamy. Sepris, nie Cała słyszałem. twoja reklama. No i właśnie tak. Zakładam się, że każdy o tobie słyszał. Pokazuję na nich kciukiem, oni słyszeli. A zgadza się, nie jedną sprawę, co najmniej dwie. No w każdym razie ja jakieś parę tygodni temu rozwiązałem sprawę dla gildii z zaginioną mapą, czy też mapami. A, tą sprawę. No i co? Szukasz teraz zajęcia? No i jajco, no. Podobno masz robotę. Po co ta gadka? Do brzegu, jak mówią zwykle mojemu koledze Jaszczurowi. A sam do brzegu nie umiesz. Może i mam robotę, ale potrzebuję tylko ogarniętych dawców imion. Ci dwaj na takich nie wyglądają, więc jeżeli chcesz dla mnie pracować, Seprisie, to mam dla ciebie pierwsze zadanie. Pozbądź się tych dwóch. Idźcie sobie. Nie mogę się ich pozbyć, bo pracujemy razem. A od kiedy mogłeś znaleźć naraz 3 pracowników? Tak sobie siedzisz na tych kamlotach i czekasz. Masz 3 pracowników, oni wykonują polecenia. Może, tak jak powiedział Jaszczur, są tępi, ale karni. Jeszcze kłamca cholerny. Dobra, panie Gris, przechodząc do meritum, już Jaszczur spoważniał, wychodząc przed orka. On faktycznie rozwiązał niejedną sprawę. Nasz obsydianin może i faktycznie nie wygląda na rozgarniętego, ale nie jest już taki głupi. Ja się staram ich wspierać. Każdy z nas jest adeptem pierwszego kręgu. Jeżeli masz coś, co możemy rozwiązać, nie wymaga natychmiastowo, żebyśmy się tutaj pozabijali, jak oferujesz, to możemy się tym zająć. Powiedziałbym nawet tak, w sumie. Jestem chyba tutaj w tej okolicy największym cwaniakiem, nie arogantem, ale skoro mógłbym ich załatwić sam w pojedynkę, pokazuję na Jaszczura i obsydianina, to w sumie was, patałachy, też bym mógł załatwić w tym palcem. Więc może przejdźmy faktycznie, jak Jaszczur mówi, do meritum. Jaką masz robotę dla nas? Taki z ciebie cwaniak powiadasz. No dobrze, no to w takim razie zapraszam do okrawków. I to mówiąc, zeskakuję na drugą stronę muru. No, idziemy, tak? To tak, można przejść przez mur, trzeba przeskoczyć też. Trzeba przeskoczyć przez mur, bo tu nie ma, to jest z pominięciem bramy. Patrzę na obsydianina i widzę bramę. On sobie może zrobić bramę. Chyba No, nie, nasz taki silny nie jest. Sadyzm. Nie, no to jest kawał porządnego muru, to wiesz. To... Powiedz mi, Żura, czy żeby chodzić ze swoim zwierzakiem, ja muszę poświęcić kilka tur, żeby go przywołać, czy jak to działa? Bo na razie chodzę bez zwierzaka, bo jestem w mieście, ale tam jednak jest dosyć niebezpiecznie i wolałabym się w niego doposażyć. Tylko z drugiej strony nie chcę chodzić z jawnie bojowym zwierzęciem na zewnątrz, a nie wiem, ile zajmie mi przyzwanie go, jak na tej mechanice to działa. Może to działa jak pies po prostu, patrząc na jakie ma ona umiejętności na pierwszym poziomie.
Myślę, że powinieneś rzucić na Animal Bond z poziomem trudności równym obronie społecznej twojego zwierzaka, czyli 9. No ale to tak nie działa przecież ten talent. Nie? Nie, on tylko, bo Animal Bond działa w ten sposób, że ona, to jest mniej więcej ten sam sposób jak konwersacja z ludźmi, że ona po prostu zmieni jego nastawienie na neutralne, nie? I może potem go oswoić i tak dalej. Ja bym to fabularnie potraktował, bo ona ma animal training, czyli wyszkolonego zakładem ma tego swojego zwierzaka w jakiś sposób. Mhm. No. Może jakiś gwizdek No. masz, którym go przywołujesz? No ja myślę, że w ten sposób bardziej, nie? Chyba. No A z drugiej to strony tak naprawdę, czy ten zwierzak jest aż tak egzotyczny w przyczółku? tak, to jest druga jaszczurka. Znaczy to jest jaszczur błyskawic, taki młody. No wiem, że jaszczur błyskawic, ale no gramy w świecie fantazji, gdzie są władcy zwierząt, tak? A to nie jest, nie wiem, kurde, no nawet w Wielkim Targu bym sobie wyobraził, że może iść władca zwierząt ze swoim jaszczurem, ewentualnie straszną niego, a szczególnie w takim mieście, gdzie de facto jest bezprawie, nie? No. Tak, no takie to jest, dla mnie przyczółek to jest takie Deadwood, nie? No, że jest jakiś tam stróży prawa typu Torgak, jego ludzie, ale tak naprawdę to jest dzicz, nie? Gdzieś na pograniczu od miasta, nie? Więc ja bym chyba nawet dopuścił, że on może gdzieś być w załuku schowany albo coś w tym stylu. No on gdzieś Na może się... przykład. Że on się pląta za tobą, ale gdzieś po prostu po kryjomu, nie? Tak, gdzie on Nie, przemyka gdzieś. Ewentualnie w tym momencie po prostu Trickle tylko wystawił ramię i gdzieś w tym rzęsistym deszczu zakrawającym właśnie na burzę jaszczur się pojawił na jego ramieniu. Dobra, no to jak tak, to Trickle spróbuje przeskoczyć ten mur. Przejście przez ten wyłom wymaga testu wspinaczki, jeżeli ktoś ma, albo zręczności o poziomie trudności 5. Z tym, że no najciężej to będzie miał chyba Obsydianin. Fyrik. 5. No, ale czy mi się uda? No, dobra, udało się. No to myśmy przeskoczyli, a Fyrik może po prostu złapać się tego wyłomu i się spróbować podciągnąć. Fyrik próbuje się wdrapać na górę, ale kiedy tam gdzieś podciągnął się do wyrwy, to śliskie kamienie sprawiły, że zsunął się z powrotem na dół i tak A czy to jest taka przeszkoda dla nas faktycznie nie do pokonania? W sensie takim, czy nie można ewentualnie zastosować na przykład, że nie wiem, nie udał mu się test, ale nie tyle, że się ześliznął po tej stronie, tylko po prostu wdrapał się, po czym ześliznął się i spadł z drugiej strony, po w prostu sumie jak woda. może być i tak, że faktycznie spadasz po drugiej stronie, troszkę nieszczęśliwie, więc dostaniesz 2 obrażenia z tego powodu, tłukąc się boleśnie, spadając na nierówny, postrzępiony bruk starych, dawno niekonserwowanych ulic, okrawków po drugiej stronie. Pół tony spadło, półtonowy kanon. Tak. Aż się jakieś psy rozszczekały w okolicy. Widzę, że jesteście fantastycznie wyszkolonymi adeptami. Wiesz, nic nie mówię, że chcesz małpę utrudnić. No dobrze, no to ruszajmy. Przegadałem go. Ruszacie w głąb okrawków, spowici chłodną, deszczową nocą. Z każdą minutą tego marszu, zasadniczo w ciszy, przetykanej gdzieniegdzie rzucanymi przekleństwami przez ludzi Griza, którzy stąpają za waszymi plecami, to dochodzicie do niewielkiego placyku, gdzie widzicie swojego rodzaju zabudowania zrujnowanych domów. Może dam wam... Czekaj, stój w miejscu, to może dam wam nieco więcej widoczności, jakieś może... Ja jakby co widzenie w sobie świetne. 30 yardów. Gris staje na środku tego placu i wskazuje wam dom po swojej lewej stronie. To będzie dla was mały test. W tej ruinie mieszkają trawiaste falsyfikaty. Nie wiem, czy słyszeliście kiedykolwiek o falsyfikatach, o fałszywych ludziach. Rolne sobie, jeżeli pozwolisz. Pewnie Creature. Creature mogą być też... Iluzjonista mógłby rzucić nawet na magię swoją prostą. A legendy? Legendy też. 6. Nie tym razem. A nie, ja tak. To No to ja 2 rzuciłem. No to jaszczur zamachał ogonem i kłapnął paszczą. Nieprzyjemne stworzonka z nimi. Trawiaste falsyfikaty są to konstrukty przypominające z grubsza istoty człowiekokształtne, tworzone zazwyczaj przez dzisiaj już tak
raczej niespotykane, ale kiedyś na twoją wiedzę tworzone głównie przez Terańczyków jako posłuszni, bezwolni słudzy z różnych materiałów, z drewna, właśnie takiej słomy też mogli być, z metalu nawet droższe, z różnych materiałów natchnionych magią, takie jakby golemy, coś można powiedzieć w ten sposób, które miały służyć swoim panom. W Parlind można dużo tego spotkać w różnych rejonach. Są to istoty wypaczone przez pogrom, często sterowane przez horrory bądź służące, albo nawet jeżeli nie, to są w jakiś sposób wypaczone przez to, co się stało z Parlind w trakcie pogromu i najczęściej wrogo nastawione do wszystkich żyjących dawców imion. W tej kamienicy jest kilkoro takich konstruktów. Oczyście dla mnie to miejsce, czym udowodnicie swoją przydatność. Wtedy porozmawiamy o faktycznej robocie. Co wy na to? Zrobi się. Takie zwierzątka to można usuwać. Nieprzydatne to w cholerę. Trickle się skierował do środka. Jak jeszcze się obrócił za orkiem. Chciałeś pomachać mieczykiem, masz okazję. No właśnie widzisz, że jak wyjmuję go. Spoko. Musicie się tam skierować w te drzwi na górze, na wprost was. Robimy tu pauzę, czy... Tak. Bo potem, że walka będzie dłuższa. Nie? Walka będzie na pewno trochę dłuższa, więc tak, myślę, że na dzisiaj byśmy tutaj kończyli. Dobra, no już nawet mi się skończyła wena na riposty do Seprisa. Możesz poćwiczyć. Podrób notatki przed następną sesją. Spisuj teksty, tak? No. W tym miejscu dzisiaj będziemy kończyć pierwszą sesję przygody Czczesława pochodzącej z dodatku Legends of Bearsafe Haven, czyli legendy Barsawi Przyczółek. Ze mną byli moje wspaniałe osoby grające w postaci Lenki z Panpage'a RPGowa Lenka i ekipy RPGówka, jako Fyrik, iluzjonista Obsydianin, Jasmet z Jasmet Zone, cosplayerka oraz reprezentantka kanału Zębatka jako Skrancki Beastmaster Trickle. A ze mną moja bestia, którą możecie znaleźć na True House Studio, jeżeli lubicie pluszaki. I Sepris, znaczy Bleddyn jako Sepris, Fechmistrz orkowy. Przestronny Fechmistrz. Kontynuację tej przygody rozegramy we wtorek 4 czerwca, bo o ile pamiętam, wszyscy raczej mieli wolny termin jeszcze wtedy też zaznaczony, więc już od razu się umówmy na ten 4 czerwca. Do zobaczenia. Oczywiście jeszcze zapraszam na swoje socjalki, zapraszam do swojego Patronite'a, patronite.pl/Zuraw, na swoje socjalki też, gdzie wszędzie znajdziecie mnie pod ksywką Zuraw albo Zuraw.pl na YouTubie. Wszystkie linki wyświetlają się na czacie tego streamu, ewentualnie są też na moim Linktree, które można znaleźć w opisach wszystkich filmów na YouTubie i na moim fanpage'u na Facebooku, więc tam was odsyłam. Dziękuję wam za udział w dzisiejszej sesji i zapraszam na kolejną już za niedługo, bo za tydzień, więc jak na nasze standardy to całkiem szybko. No dobrze, no to dobrej nocy życzę i do zobaczenia następnym razem. Papateczki. Hej. Jeżeli spodobało Ci się, drogi słuchaczu, to co robię, zapraszam do odwiedzenia swoich mediów społecznościowych: YouTube, Facebook, Twitch, Instagram. Wszędzie znajdziecie mnie wpisując w wyszukiwarce żuraw.pl. Linki w opisie każdego odcinka.